Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Witam w kolejnym odcinku. Widziałem, że z nami na czacie już są Ludrox, jest Gniewer, jest Hubercik, siemanko. Widzę, że dołączył też King MTG. Cześć i od razu moje pytanie, czy może się zdradzisz, kim jesteś, bo to jest dla mnie zawsze wielka zagadka, że jesteś na wszystkich naszych streamach, a ja w sumie nie wiem, kim jesteś, ale z chęcią się dowiem. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną pauperową rozmowę z bardzo specjalnym gościem, ale zanim go Wam przedstawię i powiem, o czym będziemy rozmawiać, mam dla Was dwa krótkie ogłoszenia. Pierwszego ogłoszenia bohaterem jest obecny z nami też Ludrox, czyli Ludwik Włodarczyk, który dzisiaj poszedł jak burza w challenge'u, robiąc 6-0, dostał się na pierwszym miejscu do top 8, grając oczywiście combo ścianami, bo jak żeby czym innym, naprawdę niesamowity wynik no, w challenge'u, pójść 6-0, więc tutaj myślę, że też mocny argument za tym, że ściany są dobre. No w top 8 trafił na najgorszy matchup na Luffy'ego grającego Awką, więc tutaj się nie udało, ale i tak wynik jest znakomity, więc gratuluję. Drugie ogłoszenie, jakie dla Was mam, to mianowicie jest takie, że Pauper Dojo istnieje już 5 miesięcy i w tym miesiącu zyskało status towarzysza Twitcha. Jest to dla nas taka zmiana, że w końcu możemy za tym zacząć zarabiać. To jest rzecz, o którą pytała zawsze moja żona, kiedy, nie, to w końcu można i to jest wspólne osiągnięcie nasze i wasze, bo musieliśmy spełnić po prostu ileś tam jakichś takich parametrów Twitcha, żeby uzyskać ten status. Jeśli chodzi o te parametry takie od strony widzów, to Wy już to spełniliście w pierwszym miesiącu. Tutaj naprawdę wielki szacun i podziękowania dla Was, bo już od pierwszego miesiąca zaobserwowało nas wystarczająca liczba osób. Średnia widzów w każdym odcinku była dużo wyższa nawet niż było potrzeba, więc Wy tutaj wykonaliście naprawdę bardzo szybko potrzebną robotę, natomiast długo nie mogliśmy spełnić takiego parametru ilości streamów w ciągu miesiąca, no bo ja streamowałem co 2 tygodnie i wydawało mi się, że no nie ma szans, nie wypełnię tej statystyki. Potem dołączył Kusza i jak Kusza powiedział, dobra, zrobimy to i właśnie w ostatnim miesiącu jak i streamowaliśmy na zmianę, więc były streamy Pauper Dojo co tydzień i Kusza robił dla Was takie trochę niezapowiedziane treningi właśnie wieczorne, to też się udało, więc mamy status towarzysza i bardzo za to Kuszy właśnie dziękuję. I z czym się to wiąże? Tak właśnie od tej strony finansowej, skoro tak powiedziałem, więc tak, teoretycznie moglibyśmy włączyć reklamy, ale tego nie zrobimy. Nie chcemy Wam puszczać reklam, nie będziemy przerywać naszych streamów i tracić Waszego czasu na jakieś reklamy, tego nie będzie. Nie będzie też donate'ów, nie chcemy, żebyście wpłacali na Pauper Dojo i oddawali chyba tam 1/3 albo więcej właśnie Twitchowi, więc tego nie będzie. Jeżeli rzeczywiście byście chcieli jakoś tam wesprzeć, czy Stowarzyszenie Common Magic, czy nas, to tak zasygnalizuję, że pewnie za jakiś czas ruszymy z Patronite'em, to może tam będzie, ale donate'ów nie planujemy. Jest jedna rzecz, mianowicie można nas zasubskrybować, jeżeli ktoś ma Amazon Prime, to można, więc jeżeli Wy lub Wasi znajomi, rodzina macie Amazon Prime, to możecie dać jedną subskrypcję właśnie na Twitchu, bo Twitch chyba właśnie należy do Amazona i wtedy coś tam zaczyna kapać dla takiego streamera na Twitchu. To Was nic nie kosztuje, więc jeżeli nie macie innego jakiegoś ulubionego kanału na Twitchu, to możecie dać subskrypcję nam. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te nasze ogłoszenia. I teraz, słuchajcie, dzisiejsza rozmowa pauperowa na temat aspektów psychologicznych gry Magic, a moim gościem jest znany Wam zawodnik i gracz z Rzeszowa, organizator turniejów, znany również ostatnio z prowadzenia chyba jedynego stricte pauperowego podcastu na Spotify'u, z wykształcenia psycholog o specjalizacji psychologii klinicznej, z zawodu również pracujący w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, czyli Damian Haka-Drozdowski. Cześć Haka, witam Cię bardzo serdecznie w Pauper Dojo. Cześć Prospero, witam Cię serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za miłe przywitanie. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać.
Myślę, że tak. Ja Cię słyszę i widzę bardzo dobrze i jeżeli czat też może potwierdzić, jakby coś było nie tak, to nam zawsze dajecie znać, więc śmiało. Ja Ci również, Haka, dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia, a nawet wyjście z inicjatywą. To też było bardzo miłe, że napisałeś, że jeżeli ja bym chciał, to Ty z chęcią się pojawisz w Pauper Dojo, poopowiadasz, więc Ci za to dziękuję i też od razu mówię do wszystkich, jeżeli ktoś by chciał się pojawić w Pauper Dojo, to nie czekajcie na zaproszenie ode mnie, śmiało się zgłaszajcie. Myślę, że też się uda takie spotkanie zorganizować. No i słuchajcie, i dzisiaj temat zaproponowany właśnie przez Hakę z jego dziedziny specjalności, taki, który pomyśleliśmy, że może Was zaciekawić i też jakąś nową stronę Magica pomóc lepiej zrozumieć. Mianowicie zaczniemy tak, mamy w sumie 3 tematy. Zaczniemy od podcastu Haki, który istnieje już parę dobrych tygodni, chyba były 3 odcinki, jeśli dobrze kojarzę, wszystkie przesłuchałem po 2 razy. Podcast Common Sense, pogadajmy o Pauperze na Spotify'u. No i właśnie, Haka, zacznijmy od takiego pytania z grubej rury, jeśli mogę, bo ja bardzo doceniam każdą działalność taką jeszcze poza po prostu graniem w grę Magic. Jak ktoś chce dać coś od siebie, ktoś chce coś zrobić, się jakoś angażuje i Ty robisz bardzo dużo dla, powiedzmy, takiej społeczności magicowej. Jaka jest Twoja misja? Jaki jest Twój cel w community magicowym? Czy to jest bardzo dobre pytanie, bo zastanawiałem się nad tym właśnie, dlaczego ja to robię. I odpowiedź jest może trochę nietypowa, ale wydaje mi się, że nie związana z misją jako taką, bo nie było to związane z czymś, co ja chciałem osiągnąć, albo coś, co chciałem zrobić. Bardziej stworzenie tego podcastu było dla mnie taką możliwością potwierdzenia, że każdy może się wypowiedzieć, że każdy ma coś do powiedzenia w kontekście Magica, każdy ma coś do powiedzenia w kontekście Paupera i patrząc po różnych formatach, po różnych sposobach komunikacji graczy, trudno mi było znaleźć inne community od Paupera, które w jakiś sposób by się ze sobą komunikowało i uznałem, że podcast jest takim obszarem, w którym chciałbym się odnaleźć, bo chciałbym też powiedzieć ludziom na swój temat, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z Magiciem i z Pauperem, o moje przemyślenia, jeżeli chodzi o Paupera, ale też w takim kontekście przede wszystkim szerzenia wiedzy na temat różnych dziedzin, które mogą mieć zastosowanie w Pauperze, ale też w takim kontekście pewnej rozrywki. Ja bardzo lubię pewne filmy czy pewne wykłady w formie TEDxu. I tutaj bardzo mi się to skojarzyło, gdzie właśnie taka krótka forma dotycząca Paupera, czyli takie idee, pomysły, które mogą mieć znaczenie, bardzo na mnie wpłynęły, jeżeli chodzi o to, co chcę robić. I to był też taki temat, że chciałem zobaczyć, w jaki sposób można podejść też do Paupera, bo Pauper dla mnie nie jest wyłącznie graniem w format. Pauper dla mnie to jest pewnego rodzaju też doświadczenie, bo Pauper jest takim formatem, w którym można na wiele sposobów się wyrazić, można wiele przekazać innym osobom. I to, co też podkreślam na swoim podcaście, to jest też fakt taki, że ja nie jestem profesjonalnym graczem, ja nie jestem osobą, która ma jakieś niesamowite sukcesy, ja nie jestem osobą, która jest jakoś bardzo zaangażowana, czy mam jakieś na przykład partnerstwo z dużymi firmami. Nie, jak bardziej staram się pokazać, że każda osoba, która gra w Paupera, ma możliwość powiedzieć coś od siebie, że każda osoba ma możliwość powiedzieć o swoich doświadczeniach, o swoich przemyśleniach i to jest coś, do czego bardzo bym zachęcał, bo dla mnie Pauper jest takim formatem, który jest bardzo otwarty, zwłaszcza w kontekście naszej polskiej społeczności, która jednak jest szczególnie otwarta i bardzo fajnie się współpracuje i rozmawia na różne tematy związane z Magiciem. Natomiast nie powiem, bo dosyć duże natchnienie dostałem oglądając odcinek z Bombajem i bardzo mnie zainspirowała historia Bombaja, albo dokładnie to, czym się zajmuje w życiu i w jaki sposób też, że tak powiem, gra w pauper, zwiedzając cały świat. I to był też dla mnie taki pomysł, że okej, faktycznie Pauper jest czymś więcej niż tylko formatem w Magicu, że jest dla naszego community, dla mnie osobiście, jest czymś, co faktycznie jest podstawą do
pewnego przekazu, pewnego podzielenia się doświadczeniami czy przemyśleniami. Stąd też powstał podcast. Natomiast podcast też powstał z takiego powodu, że nie umiem tworzyć treści na YouTube'a, nie umiem obsługiwać Twitcha, nie umiem robić filmów takich krótkometrażowych czy długometrażowych. Natomiast z podcastem miałem kiedyś doświadczenie. Bardzo krótkie, bardzo płytkie, ale jednak miałem. Więc stwierdziłem, że podcast będzie na początek fajną drogą, żeby w ogóle wdrożyć się w formę tworzenia pewnego kontentu, a jednocześnie będzie też fajnym medium, bo tak jak zauważyłeś na początku, czegoś takiego jak podcast o Pauperze nie ma. Jest bardzo dużo podcastów o Magicu, jest bardzo dużo podcastów anglojęzycznych o Magicu, natomiast po polsku tego nie do końca było. Tak, jest Natomiast jeden podcast, przynajmniej dla mnie, polskojęzyczny. Tutaj oczywiście gra Magic Podcast. Pozdrawiamy Franka i Skórę, którzy serdeczne gościli też pozdrowienia. na Pauper Dojo i też są przeze mnie zawsze namiętnie słuchani, ale to trzeba przyznać, że ich podcast jest magicowy. Jest tam dużo o innych formatach, o modernie, to jest ich taki format, który dużo grają i ja też tego słucham, bo fajnie opowiadają, mimo że o modernie nie mam pojęcia, ale właśnie takiego stricte pauperowego podcastu nie było. No i powiedz mi, bo też ty nie jesteś tylko i wyłącznie pauperowym graczem, wiem to między innymi z twojego podcastu, gdzie opowiadałeś i o Legacy i o jakichś innych swoich doświadczeniach z Magiciem, i jednak, widzę, że i Skóra jest z nami nawet na streamie, bo napisał na czacie, więc też tym fajnie pozdrawiamy. To powiedz, co tak właśnie zdecydowało, że uznałeś, iż ograniczysz właśnie swój podcast tylko do Paupera? Znaczy, to jest pytanie bardzo szerokie z jednej strony i jednocześnie bardzo wąskie, bo z jednej strony, tak jak mówiłem też w podcaście, Legacy jest i było bardzo ważną częścią mojego życia. Natomiast niestety Legacy poszło troszeczkę w zapomnienie. Jest coraz mniej opcji na granie Legacy. Natomiast Pauper zawsze w moim przeżyciu był takim małym Legacy. Więc dla mnie naturalnym krokiem było to, że przejście do Paupera było jedną z opcji. Po drugie, gdzieś tam ten Pauper zawsze mi towarzyszył, znaczy zawsze, no mniej więcej od 2010 roku jakoś zawsze gdzieś tam się pojawiał w naszym community w różnych formach. Natomiast trzecią rzeczą było to, że pojechałem chyba na Common Kraków w tamtym roku czy 2 lata temu i to był pierwszy turniej Paupera, w którym w formacie competitive, w którym czułem się bardzo dobrze i czułem się tak, jakbym grał w Legacy. W sensie dla mnie to doświadczenie było niesamowite, bo nie spodziewałem się, że granie w Paupera, którego dotychczas traktowałem jako formę rozrywki, jako formę odskoczni, da mi tyle radości jako gracza, który uwielbia turnieje competitive. Więc łącząc te punkty, patrząc na to, w jaki sposób też Pauper zaistniał w moim życiu, jak zaistniał w perspektywie mojego też community w Rzeszowie, stał się dla mnie taką metodą też na to, żeby faktycznie tego Magica zgłębić, że jednak Legacy było dla mnie w pewnych aspektach nieosiągalne, jeżeli chodzi o aspekty finansowe. Pauper jest dla mnie bardziej przystępny, bo nawet jeżeli potrzebuję jakiegoś deka, to wiem, że są ludzie, którzy już go mają i mogę go pożyczyć, mogę go przetestować, mogę o nim porozmawiać, mogę w jakiś sposób się z nim zapoznać i to jest super. W Legacy jednak ta pula deków, która jest w community, jest dosyć ograniczona, więc siłą rzeczy trudniej jest pewne rzeczy zobaczyć i pewne rzeczy poznać. Ale tak, jeżeli chodzi o Paupera, to zatrzymało mnie też community. To muszę powiedzieć zdecydowanie, że moje doświadczenie z community Paupera jest bardzo pozytywne i po prostu chcę być częścią tego community i bardzo fajnie się tutaj odnajduję. Po drugie też kwestia była tego, że Pauper jest takim formatem, w którym coraz więcej się dzieje. I dla mnie, jako dla gracza, który uwielbia turnieje wyjazdowe, to jest argument nie do podważenia. W tym sensie, że ja widzę realnie, że na scenie polskiej jest co robić. Jest w każdym miesiącu praktycznie jest jakiś turniej Paupera,
który może, wiadomo, na ten moment nie wszystkie turnieje są bardzo duże, natomiast każdy z tych turniejów jest robiony z bardzo dużą pieczołowitością, z dużym zaangażowaniem, z takim, widać, że z sercem, żeby coś zrobić takiego fajnego, co niestety w innych formatach mam poczucie, że już trochę się wypaliło, że czy w Pionierze, czy w Modernie, czy w Legacy, teraz trochę się to zaczyna odnawiać ze względu na Premoderna, który też jest bardzo ciekawym, nazwę go tak kontrowersyjnie, dalekim kuzynem Paupera, ale w takim rozumieniu, że community Premoderna bardzo mocno też działa na rzecz tego community. I dla mnie Pauper też jest taką możliwością i do wyrażania siebie, i do tego, żeby opowiedzieć trochę o tym, co jest dla mnie ważne. Bo dla mnie w graniu w Magica nie tylko są ważne karty, nie tylko są ważne turnieje, ale też przede wszystkim ludzie. I mam poczucie, że Pauper daje mi taką możliwość, bo nie muszę się skupiać na niesamowicie dużych nagrodach, jakichś skomplikowanych zagraniach, jakichś dekach, gdzie muszę czytać po 10 kart, 10 razy kartę, żeby zrozumieć, co robi, tylko faktycznie mogę się też skupić na tym, żeby poznawać ludzi. I to, co jest też dla mnie istotne, to jest to, że Pauper, czy community Paupera, czy ogólnie funkcjonowanie w ramach tego formatu jest dla mnie takim trochę też doświadczeniem pod względem mojego rozwoju osobistego, w tym sensie, że Pauper daje mi możliwość rozwijać się w tych płaszczyznach, w których uważałem, że nie mam możliwości się rozwinąć, że to kompletnie nie jest dla mnie. Natomiast okazuje się, że jest tyle rzeczy, które traktując Paupera, czy granie w Paupera jako hobby, nagle się pojawia mnóstwo opcji, że to jest coś, co nie poczułem już od dawna, jeżeli chodzi o jakieś zainteresowanie, że mnie wciągnęło. Po prostu, że powiedziałem, OK, ja to chcę robić, jest to dla mnie ważne i chciałbym, żeby to trwało dłużej, tak? Czyli jeżeli trwało dłużej, no to chcę się w to zaangażować, chcę być w tym na 120%. Więc to też jest ciekawe, bo community Paupera w Polsce istnieje już od dłuższego czasu i też oglądałem odcinek z Tomaszem i Radomirem Myśliwcem na temat historii Paupera w Polsce i słuchałem tego odcinka i miałem takie poczucie, kurczę, my też byliśmy na tej scenie Paupera, tylko no właśnie nie było tej komunikacji, nie wiedzieliśmy o sobie, a faktycznie dużo się działo w tym zakresie. Wszystko to, co powiedziałeś, podpisuję się obiema rękami i myślę, że dobrze oddaje specyfikę pewnego fenomenu społecznego, jakim jest community pauperowe i to nasze hobby, bo to community nie jest takie duże znowu. Szacuję, że to jest tak 500-600 osób w całej Polsce, ale to są ludzie dość aktywni, dość wierni temu formatowi, pojawiający się właśnie na turniejach, czy lokalnie przychodzący od lat, czy przyjeżdżający teraz na te większe turnieje właśnie między innymi z serii Common, na przykład Common Katowice. Miło jest zobaczyć te same twarze, to są naprawdę bardzo, bardzo sympatyczni ludzie i przyznam, że moja jakby ocena tego zjawiska była właśnie bardzo podobna do Twojej. Też miałem poczucie, że trafiłem w dobre miejsce, też chciałbym coś zrobić więcej, coś dać od siebie, stąd i udział w stowarzyszeniu, i teraz ten kanał Pauper Dojo. No i tak, rozumiem, że u Ciebie odpowiedzią był w takim razie zrobię im podcast. Powiedz, mamy już 3 odcinki, ja wszystkie przesłuchałem, 4 odcinki? 4, To może jutro będzie prawda. 5. A jutro będzie 5, okej. Albo w Dobrze. niedzielę, zobaczymy jak wyjdzie. Na pewno słuchałem wszystkich, to w takim razie nie umiem liczyć do 4. Słuchałem ich po 2 razy. Każdy jest, można powiedzieć, o czymś innym, bo mamy i jakąś analizę konkretnego pauperowego deku, mamy i opowieść o aspektach po prostu takich turniejowych, przygotowania. Powiedz mi, no właśnie, jaki jest dokładnie Twój pomysł na ten podcast, jakich tam treści możemy się spodziewać w przyszłości i do kogo kierujesz właśnie swój kanał? Znaczy, to jest pytanie dosyć trudne, z tego względu, że to jest podcast po pierwsze dla kogo, odpowiadając na pytanie, przede wszystkim myślę, że dla osób, które nie interesują się pauperem. Ja wiem, że to zabrzmi dosyć dziwnie, ale moje założenie jest takie, że ludzie, którzy interesują się formatem, ludzie, którzy grają już ten format,
znają pewne rzeczy, znają pewne mechanizmy, wiedzą jak to wygląda, wiedzą czym ten format się je. Pauper jest dla mnie takim formatem, o którym ja lubię opowiadać, więc mam też poczucie, że mam możliwość dotarcia też do większej grupy osób i to na przykład się zadziało w community w Rzeszowie, że dzięki temu, że ja wrzucam też na nasze lokalne grupy te podcasty, pojawiło się kilka osób, które niespodziewanie przyszło na turnieje Paupera. Powiedzieli, słuchaj, no nigdy nie graliśmy w Paupera, ale podoba mi się, jak mówisz o tym formacie i chciałbym spróbować, czy mogę pożyczyć deka. I dla mnie to jest mega ważne, bo na przykład odcinek, o którym wspomniałeś, gdzie omawiam talię Monoblue Ferries, on z założenia miał być odcinkiem dla graczy już bardziej zaawansowanych, bo sideboard guide'ów było mnóstwo, analizy deku było mnóstwo, jakby bardzo dużo było już treści, które poruszają ten temat konkretnego deku. Dla mnie ten podcast ma przede wszystkim pełnić funkcję i zachęcającą dla innych osób, które nie znają formatu, ale też dla osób, które są w formacie już jakiś czas, możliwość odkrycia jakichś nowych wariantów czy nowych możliwości. Też z tego względu te treści będą bardzo różne. I tak jak zauważyłeś, są różne treści poruszane, ale jest to też związane z tym, że Pauper to nie jest tylko rozmowa o dekach. To nie jest tylko analizowanie mety. Przede wszystkim rozmawianie o Pauperze to jest rozmawianie też o graniu w pewną grę, o pewnych aspektach, które się z tym wiążą. I dlatego też będę starał się poruszać bardzo różne tematy dotyczące Magica, ale w rozumieniu Paupera i Paupera z takiej perspektywy, która mam poczucie, że do tej pory nie była poruszana, czyli też z takiej perspektywy, gdzie mówienie o Pauperze jest w pewien sposób zwiększa świadomość tego, że ten format istnieje. Bo tak jak powiedziałeś, jest 500-600 osób, które są w community, natomiast dla mnie to nie jest zbiór zamknięty. Dla mnie to nie jest coś, że nie da się dojść do innych osób, bo to jest na przykład też element, o którym mam nadzieję, że później też porozmawiamy, ale chodzi o to, że bardzo ważne jest to, że jeżeli ja mam możliwość grania w różne formaty, poznaję ludzi z innych formatów i ja też im mówię o tym, że gram w Paupera. I bardzo często jest tak, że dzięki temu, że gram w różne formaty, że mam możliwość poznania tych ludzi, ci ludzie też chcą poznać mnie, chcą poznać format, który jest dla mnie ważny, albo po prostu chcą poznać coś nowego. I to jest taka transakcja troszkę wiązana, bo ten podcast też ma za zadanie pokazać to, że przede wszystkim o hobby można rozmawiać, że można rozmawiać o Pauperze, można rozmawiać o Magicu i można poznawać nowych ludzi dzięki temu, że chcemy porozmawiać na ten sam temat. Natomiast dla mnie też jest ważne to, że w pewnym momencie mam nadzieję, że ten podcast też będzie takim elementem, który pokaże, że po prostu warto, że jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to że ma taką możliwość i nie zawsze to musi być związane z tym, że tak jak na przykład, to już nie, może bez nazwisk, ale są gracze profesjonalni Magica, którzy żyją z tego, że tworzą content i wiadomo, że ten content jest profesjonalny, że ich doświadczenie jako graczy profesjonalnych jest zupełnie inne. Ja natomiast w swoim podcaście mówię bardziej z perspektywy zwykłego człowieka, żart słowny common person, więc mam nadzieję, że to jakoś też tak jest odbierane, bo na tym mi zależy, żeby jednak być tym człowiekiem, który jest po prostu randomowy człowiek z community, który zaczyna mówić o swoich doświadczeniach, który zaczyna mówić o tym, czym dla mnie jest Pauper w moim życiu i może akurat znajdą się osoby, które stwierdzą, ok, mam podobnie, to jest fajne, jakby cieszę się, że możemy pogadać o naszych doświadczeniach. Super, bardzo się cieszę. Tutaj w międzyczasie Sharkstar zadał pytanie, czy jakiś spoiler, co będzie właśnie w następnym podcaście, czyli już jutro, albo w weekend, tak? Będzie Tak, następny w odcinek. weekend. Tak, ze względów technicznych bardzo trudno jest mi określić, czy to jest sobota, czy niedziela, bo to zawsze zależy, że tak powiem, od spraw technicznych,
Natomiast najbliższy odcinek będzie dotyczył pewnych rzeczy czy pewnych zachowań i doświadczeń graczy, którzy zawodowo grają w Magica albo grają bardzo długo, o których nam nie mówią, o których nie do końca chcą nam powiedzieć publicznie i których czasami się troszeczkę wstydzą. To taki może mały sneak peek. Rozmawiałem z jednym z graczy, który zawodowo żyje z grania w Magica i powiedział mi taką rzecz, że to, co jest dla niego najważniejsze jako profesjonalnego gracza, to jest przede wszystkim umiejętność rozmawiania z sędziami. Że to, w jaki sposób on przedstawi sytuację, która się dzieje przy stole, wpływa diametralnie na to, jaki ruling wydaje sędzia. I to są takie elementy, które wydają się mało znaczące, natomiast na postać zawodowego gracza składa się masa różnych drobnych elementów i mam nadzieję, że uda mi się o tym troszkę powiedzieć więcej. Może troszkę włożę kij w mrowisko, może uda się zaangażować graczy, którzy są już troszkę bardziej doświadczeni i zawodowi, żeby weszli też w dyskusję i nawet żeby powiedzieli, słuchajcie, to nie jest prawda, my robimy to inaczej. Natomiast tak, następny odcinek będzie dotyczył przede wszystkim tego, jak z mojej perspektywy, czyli osoby, która nie jest zawodowym graczem, jak dowiadywałem się na przestrzeni lat różnych rzeczy, które mówili zawodowi gracze i co im pomogło w kontekście grania w Magica i zrobienia z tego swojego stylu życia też. Czy jutrzejszy odcinek będzie taki bardziej anonimowy, czy dowiemy się, powiedzmy, kto jest twoim informatorem z tej strony pro? Znaczy, nie chciałbym zdradzać tutaj nazwisk. Może się pojawią konkretne niki, zobaczymy. Wszystko zależy, jak do jutra się rozwinie sytuacja. Natomiast myślę, że tutaj też mniej niż konkretne osoby, które się wypowiadają w tym temacie, myślę, że też ważne jest pewne śledzenie sceny, bo kiedy obserwujemy na przykład content Andrea Mengucciego, czy obserwujemy content Rida Duke'a, to ten content on jest z jednej strony przemyślany, ale bardzo dobrze widać po nich, które rzeczy chcą powiedzieć, a których rzeczy nie chcą powiedzieć. I podobnie jest tak, że jak się rozmawia z graczami na turniejach i właśnie rangi competitive, to dużo można rzeczy się dowiedzieć. No jedną z takich osób, która dosyć szczegółowo mi opowiedziała o takim profesjonalnym życiu w Magicu, to jest na przykład Julian Knapp. Bardzo znany gracz, co prawda Legacy, natomiast on bardzo dużo grał competitive, no i ma bardzo dużo sukcesów też na koncie, więc też mi opowiedział troszkę o tej stronie, więc to mogę zdradzić, że to akurat wiem od niego. Natomiast to nie są takie rzeczy, których myślę, że profesjonalni gracze się wstydzą, tylko bardziej jest to kwestia pewnych doświadczeń, którymi niekoniecznie się zawsze dzielą publicznie. Bo nawet po prostu nie mają okazji opowiedzieć, nikt ich nie pyta, ty ich zapytałeś, więc ci powiedzieli. No fajnie. Dokładnie tak. Ja patrzę, że przed chwilą dostaliśmy subskrypcję od Huberta, jest już dwie subskrypcje, mamy tego Amazon Prime, słuchajcie, bardzo dziękuję, aż sam jestem ciekaw, jaki to efekt rzeczywiście przyniesie, ale fajnie, dobra, dzięki. Jeszcze jedno pytanie mam do tego, nazwijmy, do tego działu i naszej rozmowy o twoim podcaście. Czy ty chciałbyś ten podcast robić zawsze solo, czy może właśnie chciałbyś nawet teraz tutaj u mnie wypowiedzieć jakieś otwarte zaproszenie dla kogoś, kto mógłby się też pojawić u ciebie, albo nawet gdzieś w kulisach ci właśnie o czymś opowiedzieć, tak żebyś miał potem ty materiał do pracowania i przekazania dalej właśnie w swoim podcaście. Jaki masz plan na to? Znaczy na ten moment plan jest taki, żeby tworzyć go w pojedynkę, też ze względów technicznych, natomiast jestem otwarty na współpracę. Na pewno łatwiej będzie z osobami, które są w Rzeszowie bądź w okolicach, żeby się jednak też spotkać na wspólny podcast. Natomiast chciałbym, żeby Common Sense, pogadajmy o PvP, było takim trochę moim kanałem, w takim sensie, że możliwe, że pojawią się goście, ale bardziej bym to widział w takiej formie, że jeżeli ktoś chciałby, żebym poruszył pewne tematy, albo chciałby, żebym się odniósł do pewnych rzeczy, to żeby dał mi znać na przykład prywatnie, bo mam takie poczucie, że dzięki też temu, że nie ma gości, jest pewna formuła, która jest dosyć przyjazna dla nowych odbiorców, że jednak te 20-24 minuty, które są w ramach każdego odcinka,
to jest też taki czas, w którym faktycznie ja mogę przekazać pewną ideę, mogę przekazać pewien koncept, który mam. Natomiast zapraszając gościa na 20 minut, myślę, że trochę by się to mijało z celem rozmowy, albo mijałoby się z założeniami, które mamy co do tematu. Więc na ten moment nie przewiduję, ale jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie kontakty, że tak powiem, prywatne i jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób powiedzieć mi o różnych ciekawostkach związanych z Magiciem, albo żebym poruszył jakiś konkretny temat, jak najbardziej. Natomiast oczywiście też gości rozważam i mam nadzieję, że też uda mi się technicznie to ogarnąć na tyle, żeby w końcu taki właśnie podcast z gośćmi zrobić. Więc docelowo tak. Trzymam zatem kciuki i za ten najbliższy odcinek, który pojawi się, mam nadzieję, bez problemu w ten weekend. Także kto jeszcze nie słyszał, nie wiedział, polecamy podcast na Spotify'u Common Sense Pogadajmy o Pauperze, którego właśnie autorem i prowadzącym jest Haka. Przejdźmy zatem do głównego tematu naszej rozmowy, tego tematu, który Ty zaproponowałeś, pewnie też z uwagi na swoją specjalizację, swój zawód i doświadczenie, czyli psychologiczne aspekty gry Magic. I to brzmi tak dość tajemniczo, dość szeroko, ale zacznijmy w ogóle od celu. Po co o czymś takim rozmawiać? Oczywiście naszą intencją jest poprawienie w jakiś sposób własnej gry, zarówno na turniejach casualowych, jak i turniejach kompetytywnych. Ja się chcę czegoś nauczyć, mam nadzieję, że i nasi widzowie dowiedzą się różnych ciekawych rzeczy odnośnie gry w Magica, gry w Paupera, od trochę drugiej strony niż tylko analizowanie właśnie matchupów, analizowanie jaki deck jest dobry, dlaczego, jak grać, ale jak też poprawić swoje właśnie performance'y w takich aspektach psychologicznych. I powiedz, jak byś zaczął naszą rozmowę? Znaczy, ja bym chciał zacząć w ogóle od tego, że rozszerzę troszkę to, co powiedziałeś, bo dla mnie celem naszej rozmowy nie jest wyłącznie poprawienie naszych zdolności, jeżeli chodzi o granie. To jest bardzo ważne też, ale chciałbym też przede wszystkim zaznaczyć, że dla mnie ważne jest pokazanie, że to, czym zajmujemy się zawodowo, może mieć wpływ na to, jak postrzegamy nasze hobby, jak postrzegamy nasze zainteresowanie i też zachęcam innych do tego, żeby spojrzeli na Paupera, na Magica przez pryzmat swojego zawodu, bo nagle może się okazać, że bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć, czy można po prostu poznać. Dla mnie takim przykładem też jest na przykład Frank Karsten, który jest z zawodu, jest doktorem matematyki czy doktorem statystyki, jeżeli dobrze pamiętam, i wykorzystuje swoją wiedzę do tego, żeby tworzyć niesamowicie skomplikowane analizy poszczególnych decków i deck buildingu. Także też w kontekście tego ostatniego odcinka, gdzie było gotowanie z Radomirem i z Burkiem, to akurat tutaj Frank Karsten napisał bardzo pokaźny artykuł na temat brułowania i tego, jak patrzeć na to z perspektywy matematycznej. I też dlatego chciałbym właśnie wprowadzić trochę do rozmowy elementy psychologiczne, bo to, w jaki sposób mówimy o pewnych rzeczach, jakiego języka używamy i w jaki sposób wprowadzamy pewne tematy, też wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. I to już jest taki pierwszy element, co do którego chciałbym tutaj wprowadzić w kontekście takim psychologicznym, że Pauper nie jest formatem biedaków i to jest taki element, z którym bardzo mocno się zderzyłem wchodząc do community, czyli to, w jaki sposób siebie określamy, w jaki sposób mówimy o sobie, też w pewien sposób definiuje to, jak siebie postrzegamy. Jeżeli określamy siebie żebrakami, biedakami na dopalaczach, czy bez dopalaczy, czy w jakiejkolwiek innej formie te turnieje są nazwane, to jednak określamy, nadajemy pewien ton temu, jak siebie postrzegamy. Więc jeżeli ktoś, kto wygrywa turniej Paupera, jest określany królem żebraków, na chwilę to jest śmieszne, ale w takiej dłuższej perspektywie nie wiem, czy bym chciał, żeby to było tak utrwalone i żebyśmy się tego trzymali. A to, jeśli mogę Ci wejść, a czy nie jest czasami tak, że słowa, nazwijmy to, trochę zmieniają znaczenie i wydźwięk w taki sposób, że na przykład możesz
nazwijmy to obelgę, wziąć po prostu z dumą na sztandar i dzięki temu odwrócić jej negatywny wydźwięk i tak naprawdę powiedzieć, mówicie, że nie wiem, wyśmiewacie, że pauper to są biedacy, że to są żebracy. Okej, jak my zaczniemy o tym z sympatią mówić o sobie, to nagle to się nie przestanie być obelga. I ja przynajmniej ja to tak odbierałem i nie wiem, może popełniam błąd i tego nie wyczuwam, że jednak takie nazywanie się właśnie, że to jest biedacki format, jest już po prostu pewnym żartem, pewną konwencją i nie jest tak naładowane jakoś negatywnie, czy mogłoby komuś sprawić przykrość, że właśnie z tym można powiedzieć z dumą i brzmi to dobrze. Czy może taki mechanizm też zadziałać czasami? Jak najbardziej, masz rację i to też jest bardzo ważne, bo to, w jaki sposób rozmawiamy i w jaki sposób tworzymy pewne rzeczy, bo jeżeli przemieniamy pewne treści z obraźliwych albo zamieniamy je w formę humorystyczną, to jest pewien mechanizm obronny, który stosujemy, żeby radzić sobie z rzeczywistością. I to też są pewne aspekty psychologiczne, które się za tym kryją. Bo coś się dzieje takiego, że to wchodzi jako temat rozmowy, że ten punkt zaczyna być tematem rozmowy. Nie inne rzeczy, ale ten konkretny aspekt. I chodzi mi o to, że właśnie to też kreuje rzeczywistość, że jeżeli ja chcę zmienić to postrzeganie, czyli że traktujemy to jako żart, jako coś, co jest takie humorystyczne, to ja muszę włożyć w to dużo zaangażowania, dużo energii, żeby to zrobić. A tą energię i to zaangażowanie mogę poświęcić na coś innego. O to mi chodzi, że pewne rzeczy, które się dzieją, pewne rzeczy, w jaki sposób podchodzimy, i to jest też związane z tematem, który jest powszechny i nagminnie się z tym spotykam, jeżeli chodzi o graczy Magica, czyli podejście, na pewno mi się nie uda. No, jadę na turniej po to, żeby zrobić 0,4 i drop, albo jadę na turniej tylko po to, żeby dostać bęcki od jakiegoś progracza. No nie, no jakby tak nie wygląda mentalność osoby, która jedzie na turniej, żeby wygrać. O to mi chodzi, że język, jakiego używamy, to w jaki sposób opisujemy rzeczywistość, wpływa też na to, jak my w tej rzeczywistości funkcjonujemy. Przyszły mi do głowy dwa porównania, oba niestety niecenzuralne i boję się, że Twitch mógłby zbanować nam konto, gdybym powiedział nie na głos, więc muszę użyć skrótu, myślę, że widzowie się domyślą. Z angielskiego bardzo obraźliwe słowa na osoby czarnoskóre, zaczynające się na literę N, słowo używane, które po prostu zostało w pewnym momencie zakazane, ale osoby czarnoskóre tak do siebie mówią i mówią to jakby jak najbardziej pozytywnie, więc może nawiązując do tego, jak biedakami nazywają się sami pauperowcy między sobą, to jest sympatyczne, ale kiedy zaczynają na nas tak mówić osoby nie znaczy z Legacy, z Moderna, to nie, to wtedy to wy nie możecie do nas mówić biedacy. Może tak, w takim razie możemy przyjąć. Ale dokładnie to się zadziało. No tutaj też nie wskazując palcem na konkretne osoby, ale było przez chwilę takie podejście, że ja przychodzę z innego formatu, w którym te deki są droższe, no i siłą rzeczy, słuchajcie, no ja nie wiem, co wy tu robicie za te śmieszne, że tak powiem, pieniądze włożone w talię. U nas w formacie to jest tak, że jak się wyłoży 5, 10, 15 tysięcy, to dopiero można mówić, że się gra w Magica. I też się spotkałem z takim podejściem i to było bardzo ciekawe, że to nie działa w drugą stronę, czyli na przykład kiedy gracz Moderna czy Pioniera ma wejść w Vintage i ten argument nagle przestaje mieć znaczenie. Ale tak, masz rację, jak najbardziej. W sensie ja zachęcam do tego, żeby bardzo uważnie zwracać uwagę na to, co mówimy i co robimy, jeżeli chodzi o kontekst taki psychologiczny, kontekst paupera, samego definiowania siebie, bo też zachęcam się do tego, i tutaj może to ja zapytam ciebie w takim razie. Jak ty definiujesz siebie jako gracza paupera? Jak się określasz w tej roli? Co to dla ciebie oznacza być graczem paupera? Nie wiem, szukam jakiejś może haczyka w tym pytaniu, ale tak naprawdę mówiąc o sobie, że jestem graczem paupera, Jak to albo opisuje mówiąc, że ciebie? tylko i wyłącznie gracza paupera, to że gram ten format.
I czy to coś mówi więcej o moim charakterze, o moich zdolnościach, predyspozycjach? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. No, gram Paupera, czyli gram format ograniczony wyłącznie do commonów. Ten format znam, mam do tego deki, poznałem już community i jakoś tak na szybko odpowiadając, nie wiążę z tym słowem, z tym określeniem jakoś dużo więcej. Mhm. Z określeniem jasne, ale czym dla ciebie jest bycie graczem Paupera? Co dla ciebie oznacza to, że możesz pójść i zagrać w Paupera? Nie do końca rozumiem, nie wiem, Mhm. co znaczy, że Okej. Okej, to podpowiedz mi, postaram pomóż mi. się podpowiedzieć, bo na przykład dla wielu ludzi Magic będzie czymś, co daje pewną odskocznię, pewną rozrywką, czymś, co uwalnia ich od na przykład złych emocji. A na przykład Pauper będzie takim formatem, w którym się odnajdują, w którym mogą odnaleźć siebie. I też spotkałem się często z takim podejściem, że gram w Paupera, bo chcę się angażować w tą rolę, w którą jestem, czyli nie, że gram w Magica, wydaję na to bardzo dużo pieniędzy, jeżdżę po całym świecie, tylko na zasadzie trochę komandera, czyli spotykam się ze znajomymi i gram w grę. I dla mnie na przykład bycie graczem Paupera to nie oznacza po prostu bycie graczem Magica, który gra w format Pauper, tylko dla mnie to jest część większego community, że dla mnie granie w Paupera wiąże się z tym, że ja znam konkretnych ludzi, ja z nimi idę na przykład się spotkać w wolnych godzinach. Jak myślę o Pauperze, to mam w głowie, przed oczami konkretne osoby. Jak myślę o Pauperze, to nie myślę, okej, dobra, no to taki deck, tak, to mi przychodzi do głowy, tylko mi przychodzą na przykład fajne chwile, które spędziłem na trio, które spędziłem na turnieju solo, że dla mnie na przykład format Pauper to jest taki element, dzięki któremu ja mogę funkcjonować normalnie, że to jest dla mnie taka odskocznia, w której ja mogę swoje emocje przelać na, nie wiem, destroy all creatures, tak, że w jakiś sposób zadziałać. O to mi chodzi, że jeżeli definiujemy się w określony sposób, jeżeli wchodzimy w konkretną rolę, to dla mnie na przykład wejście w rolę organizatora community ma bardzo duże znaczenie, bo to w pewien sposób predysponuje to, jak ja wpływam na to, żeby community wyglądało i w jaki sposób chciałbym, żeby ono funkcjonowało. Czyli na przykład, i wiem, że ty też to zrobiłeś, złożyłem kilka deków do Paupera i jeżeli ktoś potrzebuje deka, to ja ten dek pożyczam. Nawet jeżeli nie mogę być osobiście na turnieju, to jadę z drugiego końca miasta, zasuwam w godzinach szczytu, żeby tylko dowieść ten dek, bo wiem, że zależy mi na tym, żeby ta osoba mogła zagrać. Nie na zasadzie, dobra, to nie masz deka, to twój problem, tylko dbam o to, żeby właśnie dostarczyć te zasoby. I to jest też dla mnie właśnie to identyfikowanie się z rolą organizatora w formacie Pauper, że dla mnie to nie jest wyłącznie format, dla mnie to jest pewien sposób podejścia do Magica, sposób rozumienia pewnych założeń, które są związane z tym, co mi daje, czy w jaki sposób ja przeżywam granie w Paupera. Okej, myślę, że teraz trochę lepiej zrozumiałem zagadnienie. Też na pewno bym duży nacisk położył na rolę community w moim tym byciu graczem Paupera i angażowanie się w nie. To dla tych ludzi przychodzę w czwartki do centrum MTG i też z chęcią pożyczam deki. Choć żeby jechać specjalnie z dekiem do sklepu, choć sam nie zamierzam grać, to a nie, może mi się zdarzyło tak nawet parę razy. Przyjeżdżałem, zostawiałem deki i spadałem i potem zostawiały te osoby na sklepie. No, tutaj King MTG pisze, że on wybrał Pauper zamiast dziewczyny i no regrets. Czy słuchaj, można to czasami łączyć, więc niekoniecznie musi to wykluczyć. Haka. Wracając do meritum i clue naszej rozmowy, czyli do tych psychologicznych aspektów gry Magic, takie hasło, jak może nam to pomóc radzić sobie ze stresem? Albo jakie sposoby, jakie mechanizmy byś
polecił? Czy sama gra może nam pomóc radzić sobie ze stresem, czy jak możemy sobie radzić ze stresem w trakcie gry? O, tak od dwóch stron. Okej, to tutaj myślę, że nawiążemy też do tego, co powiedziałeś, żeby troszkę się może więcej skupić na tej perspektywie takiej competitive, która jednak wybacza troszkę mniej tych błędów. To tak, jadąc na turniej, jadąc na większy turniej, ogromne znaczenie ma przygotowanie psychiczne. I tak naprawdę Magic na pewnym poziomie jest grą, gdzie wygrywa ta osoba, która popełni mniej błędów. Ta osoba, która popełnia mniej błędów, jest to przeważnie osoba, która lepiej radzi sobie z dużą ilością rund, z presją, z czasem, z zasobami, które ma. To jest najczęściej osoba, która dużo lepiej jest w stanie przygotować się mentalnie do turnieju. I to są takie elementy, o których się nie do końca mówi głośno, ale które są bardzo ważne. Takim bardzo ważnym, podstawowym elementem jest w ogóle zaplanowanie wyjazdu na turniej. Jeżeli wiemy, że wybieramy się na turniej, który jest dla nas ważny, który jest kompetytywny, który jest dużym turniejem, tak jak na przykład za niedługo będzie Common Poznań, no to przygotowanie do tego jest kluczowe, czyli jeżeli ja wiem, że jadę w weekend, domykam wszystkie sprawy do czasu weekendu, tak żeby nie było sytuacji, że jestem pod telefonem cały czas, czyli że na przykład na weekendzie muszę być w pracy, że muszę być pod telefonem. Bardzo mało jest zawodów, które muszą być pod telefonem w sytuacjach nagłych, a jeżeli ktoś musi być pod telefonem w sytuacjach nagłych, to przeważnie nie jedzie na turniej. Ale chodzi mi o to, że zamknięcie pewnych tematów przed wyjazdem na turniej daje ogromny komfort psychiczny, że ja mogę się skupić na turnieju, mogę się skupić na graniu, a nie na tym, czy zaraz ktoś zadzwoni, czy będę musiał rozwiązać jakąś sprawę, czy będzie jakiś problem na przykład z, nie wiem, z dostawami, z pracownikami, czy z czymś innym. Nie, ja domykam te tematy do piątku i w piątek zaczyna się weekend. Ja wyjeżdżam na turniej, to jest mój czas na zregenerowanie się. I uwzględnienie tego, że to jest ważny czas, że ja tego potrzebuję i potrzebuję się zrelaksować, czyli odcinam się od tych rzeczy, które mnie mogą stresować, które mogą wpływać na to, że ja będę w napięciu. Jeżeli to są kwestie na przykład rodziny, to można powiedzieć, żeby na przykład nie dzwonili. Jeżeli to są kwestie znajomych, to na przykład powiedzieć, że odpiszemy później, że nie będę dostępny od razu na telefon, tylko może mi zająć na przykład troszkę więcej czasu, żeby odpisać. Żeby ustawić pewne też granice, które będą pozwalały na to, żeby w pełni skupić się na turnieju, bo jeżeli ja mam, powiedzmy, określoną ilość zasobów, na przykład psychologicznych czy poznawczych, to wykorzystywanie ich na to, że ja muszę być w ciągłej gotowości w związku z pracą, z domem, z rodziną i tak dalej, zmniejsza drastycznie te zasoby, które ja mogę wykorzystać do gry. I to jest taki pierwszy punkt, który myślę, że jest bardzo istotny, bo bardzo ważne jest to, że kiedy jedziemy na turniej, to często wiemy o tym wcześniej. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego zaplanować. I właśnie planowanie tego, zadbanie o to, żeby właśnie być dobrze wypoczętym, zadbać o transport, zadbać o różne inne aspekty, jest niezwykle ważne. Taki bardzo prosty, przyziemny przykład. Jeżeli jedziemy na turniej w innym mieście i ja wiem, że na przykład za 2-3 tygodnie mam ten wyjazd, to wezmę auto do mechanika, sprawdzę go, czy wszystko jest ok, czy nadaje się na wyjazd w trasę, czy nie ma problemu jakiegoś technicznego, który można rozwiązać od ręki u mechanika. Bo jeżeli ja już pojadę i coś się stanie w trasie, no to da mi to dużo stresu. Czy zdążę na rozpoczęcie turnieju, czy nie. Biorę odpowiedzialność za ludzi, którzy jadą ze mną. Jak to wyjdzie później, co się wydarzy, jakie będą konsekwencje. Jakby jest bardzo dużo rzeczy, które nas mogą zestresować, a na które mamy wpływ wcześniej i na które możemy odpowiednio wcześniej też zareagować. I to jest taki pierwszy przykład, o którym myślę, że chciałbym też pokazać, o co mi chodzi, jeżeli mówię o takich psychologicznych aspektach turniejowych. Tutaj w międzyczasie, w trakcie Twojej wypowiedzi, też komentarz dał King MTG, bardzo, bardzo fajny, ale myślę, że aż nie wpuszczę Cię w maliny, żeby go rozpocząć, bo to jest temat chyba rzeka i który by się nadawał na kolejny nasz podcast, mianowicie, że on by z chęcią posłuchał
o temacie uzależnienia od Magica, czyli też to jest powiązane, co jeżeli tak naprawdę źródłem stresu jest Magic, czy dla nas, czy dla naszej rodziny, bo gdzieś gubimy ten hobby, work-life balance i po prostu ten Magic nas zaczyna zjadać, bo i takie sytuacje mogą pewnie być, czy od strony trochę hazardowej, czy od strony po prostu poświęcania ważniejszych rzeczy na rzecz hobby i przyjemności, ale no to tak jak mówię, to mogłaby być pewnie osobna dyskusja haka, więc ja dzisiaj tylko zasygnalizuję, że też z chęcią się na taką umówię. Też możemy się z chęcią spotkać i porozmawiać na taki temat, myślę, też pokrewny Twojemu zawodowi, Twojej dziedzinie, więc King MTG zanotowane i przygotujemy się do tego dłużej. Dzisiaj może jedynie co jak sam Magic, sama gra jest dla nas stresem, bo tutaj powiedziałeś bardzo dużo, jak ewentualnie się przygotować, jak obniżyć ten poziom stresu wokół gry Magic, wokół tego turnieju, z rzeczy naszych prywatnych, zawodowych, które nas odrywają, które nas stresują i właśnie sprawiają, że nam to granie po prostu wychodzi słabiej, bo jesteśmy myślami właśnie przy problemach albo te problemy się pojawiają, a co kiedy sama gra jest dla nas bardzo, bardzo stresująca. Na pewno każdy z nas zna takich graczy, którzy potrafią bardzo przeżywać, zwłaszcza jakieś porażki, jak im coś nie idzie, jak nie dobiorą, nawet w grach casualowych, tutaj nie wymieniając żadnych nazwisk, ale pozdrawiamy, jak znacie. No i właśnie, co byś powiedział takim osobom, żeby jednak, bo przecież to dla nich też na pewno jest męczące i stresujące. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o takie silne reagowanie na porażkę, to jest w ogóle osobny temat, który można by było podciągnąć pod temat, który zaproponował King MTG. Natomiast jeżeli ktoś reaguje w ten sposób, to bardzo często jest to, nie jest to pojedyncza sytuacja, że tych sytuacji jest więcej i na przykład to, co bardzo pomaga, jeżeli chodzi o redukcję stresu przy graniu, to jest znajomość swojego deku. Trochę o tym mówiłem w podcaście, natomiast temat jest bardzo szeroki. Z tego względu, że nawet z perspektywy psychologicznej, jeżeli ja znam swój deck, wiem, jakie mam możliwości, jakie są określone zagrania, jeżeli są określone play patterny, to ja wiem, co mogę zrobić tym deckiem. I tutaj się pochwalę. Wczoraj miałem właśnie turniej lokalny Legacy, który wygrałem i wygrałem go dzięki temu, że znałem swoją talię. Nie dlatego, jak ona gra i co robi, tylko wiedziałem, co konkretnie jest w spisie. I granie na tych marginesach, na tych elementach znajomości, które można wypracować wcześniej, to jest też taki element, który daje poczucie spokoju, że ja wiem, co robię. Ja wiem, w jaki sposób rozpoznaję pewne schematy. To jest podobnie jak na przykład z grą w szachy, czy z speedcubingiem. W pewnym momencie kluczowy już jest pamięć mięśniowa. Kluczowa jest umiejętność rozpoznawania pewnych wzorów. I to jest taki element, do którego bardzo mocno zachęcam, bo im pewniej się czujemy ze swoim deckiem, tym łatwiej jest nam opanować stres, tym łatwiej jest nam się skupić na tym, co robi przeciwnik. Są gracze, którzy celowo denerwują przeciwnika, żeby popełnił jak najwięcej błędów, żeby się zestresował, więc osoby, które, powiem tak przewrotnie, że osoby, które mają tendencję do tego, żeby się denerwować przy małych rzeczach i doświadczony przeciwnik to zauważy, to błyskawicznie wykorzysta to przeciwko nim i po prostu wygra z graczem, a nie z konkretną talią. I to też jest taktyka, którą stosują gracze zawodowi, czyli czytanie przeciwnika, a nie tylko tego, jaką talią gra, bo odpowiednio rzucony komentarz, odpowiednio rzucony tekst może kogoś wybić całkowicie z rytmu, sprawić, że ta złość, ten stres przejmie stery i po prostu przeciwnik popełni więcej błędów. Więc biorąc to pod uwagę, mając taką wiedzę, że im więcej ja pokazuję na zewnątrz, tym więcej to może być odczytane, może być w jakiś sposób, może mieć wpływ na to, jak ja gram, czy będę grał w danym turnieju, to jest taki element, co do którego można się przygotować, bo jeżeli
ja wiem, że na przykład dla mnie jest to bardzo stresujące i mega się stresuję przy turniejach competitive. Okej, no to mogę zrobić coś, żeby to zmniejszyć, czyli na przykład mogę ograć dany matchup. Jeżeli ja siadam do gry z matchupem, z którym nigdy nie grałem, no to ten poziom stresu będzie znacznie wyższy. Jeżeli ja siadam do matchupu, z którym już wielokrotnie testowałem, to mam takie OK, zobaczymy co wyjdzie, ale wiem czego się spodziewać. I to jest też znajomość, która pozwala rozpoznawać deki na przykład po jednym landzie, po jednej karcie, która jest zagrana, że zaczynamy rozpoznawać pewne wzory i wpasowywać je w konkretne archetypy. I to zmniejsza ten poziom stresu. To, co zmniejsza ten poziom stresu też w trakcie gry, to jest przede wszystkim znajomość struktury turnieju. Więc jeżeli ja wiem, że gram 50 minut, jest 1-0 dla przeciwnika, i mamy, nie wiem, 10 minut do końca, to ja nie ciągnę gry, która może wygrać, może nie wygrać, może doprowadzić do terminacji i tak dalej, tylko próbuję zagrać optymalnie, tak żeby jak najmniej tego czasu poświęcić, bo jeżeli ja widzę, że przegrywam i nie ma żadnej szansy na to, żebym ja wygrał, to po prostu rezygnuję. Kończę grę, mówię, dobra, wygrałeś, nie ma problemu i zgłaszam wynik, bo dzięki temu ja mogę jeszcze odpocząć 10 minut, 15 minut przed kolejną rundą i ruszyć ze świeżą głową na kolejne zmagania. Natomiast jeżeli ja cisnę do samego końca, jeżeli ja walczę do ostatniej karty, wiedząc, że przegrałem, to nie dość, że ja jestem sfrustrowany, została mi minuta do następnej tury, do następnej rundy, nie mam jak się odsajdować, nie mam jak odpocząć, nie mam jak skoczyć do toalety, nie mam jak zjeść czegokolwiek, więc siadam już do następnej rundy zestresowany, wkurzony i w ogóle bardzo w dużym napięciu. Więc to są takie elementy. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie, co zrobić w trakcie gry. Natomiast na to też się składa wiele innych elementów, że to, jaki poziom stresu mamy podczas gry, bardzo często jest wypadkową rzeczy, które zrobiliśmy albo nie zrobiliśmy przed tą grą. Tak, myślę, że odpowiada, ale to jest na razie jeszcze wstęp, ale rzeczywiście spróbujmy się zastanowić i wymienić i omówić rzeczy, na które właśnie mamy wpływ, na które nie mamy, a które będą na nas, na naszą postawę, nasze samopoczucie wpływać. Tutaj się żegna z nami ekipem MTG w międzyczasie, to na razie, dzięki, fajnie, że byłeś. Niewer napisał przegrana rzutem kostką i potem to ja zacznę, działa czasami, tak, to też jest jeden z takich, myślę, symbolicznych aspektów, no zaczyna się każda gra od rzutu kostką, czy jakiegoś, no powiedzmy, innego sposobu wylosowania, kto będzie zaczynał, rzecz absolutnie losowa, absolutnie nie mamy na to wpływu, jest 50/50, ale no jest coś takiego, że jak przegramy, no to mamy takie poczucie, boż, albo zdarzył mi się kiedyś turniej, gdzie 6 meczy z rzędu, chyba nawet to było na, nie wiem, ostatnich mistrzostwach Polski, naprawdę 6 meczy z rzędu nie zaczynałem, w sensie 6 rzutów kostką przegrałem, wszystkie 6 i no i okej, no jakby, no co miałem z tym zrobić? No nic nie miałem zrobić, no nie rzucałem, ja wiem, mogą się zacząć żarty w stylu, że tak, no umiejętność rzucania kostką dla pro playera jest bardzo ważna, więc jak nie umiesz rzucać kostką, no to sorry, to do widzenia, no ale mówiąc poważnie, tak, no na to nie mamy wpływu i trzeba się przygotować na to, że możemy przegrać wszystkie rzuty kostką na turnieju, wszystkie rundy, nie będzie ani 50/50, ani nie będziemy mogli sprawić, żebyśmy wygrali więcej rzutów kostką, ale są takie rzeczy, na które mamy wpływ. Są takie rzeczy od takich najbardziej przyziemnych, czyli na przykład właściwe przygotowanie naszej talii. Co, zaczynając od tego, czyli kiedy jeszcze jesteśmy w domu, kiedy się zbieramy na ten turniej, jak tutaj możemy sobie poprawić i pomóc albo nie zaszkodzić potem na turnieju. Co radzisz? Już bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, tylko chciałbym się jeszcze odnieść do tego rzutu kostką, bo to jest właśnie przykład błędnego myślenia. W sensie może nie, że błędnego myślenia, ale pewnego założenia, bo to, czy ja przegram rzut kostką, owszem, nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, jak ja ułożę grę w swojej głowie, wiedząc, że jestem na drole albo jestem na playu. I to ma kolosalne znaczenie, że dla mnie rzut kostką to nie jest to, czy ja wygram, czy przegram, tylko dla mnie to jest informacja,
czy ja zaczynam, czy dobieram kartę i na tej podstawie podejmuję decyzję co do dalszych ruchów, co też zmniejsza stres. Natomiast w kontekście przygotowania talii, no to tutaj mamy bardzo dużo opcji, które umożliwiają nam przygotowanie się do turnieju i zacznę może tak troszkę od początku schematycznie, ale przygotowanie kart to jest bardzo ważne. Zaczynamy od tego, żeby wszystkie profity, których używamy, żeby były jednakowe, bo jednak są różne firmy, są różne grubości, różne właściwości profitów, więc dobór profitów to jest jedna rzecz, bo przy turniejach competitive jesteśmy w stanie wyczuć różnicę pomiędzy cieńszymi profitami a grubszymi profitami. I to sędziowie, którzy mają też doświadczenie turniejowe, bez problemu wyłapują. Dlatego to jest też jeden z takich elementów, na które zwracamy uwagę, żeby wszystkie profity były dokładnie takie same, co będzie się później przekładać na właściwe koszulki, bo karta będzie się zachowywać inaczej w poszczególnych koszulkach. Bo to jest też na tej zasadzie, że przygotowanie talii, czy przygotowując talię, robimy po to, żeby oszczędzić sobie pewnego stresu. Stres, który jest związany na przykład z deckcheckiem, który jest związany z tym, że na przykład nagle sędzia mówi, no niestety musisz wymienić koszulki, nie nadają się do gry, albo przy tych koszulkach można stwierdzić, że karty są znaczone, więc musisz je wymienić i to dostarcza stresu. To jest coś, na co mamy wpływ, bo wiedząc, że jedziemy na duży turniej, można pójść do sklepu, można kupić koszulki nowe, można przetasować tą talię kilka razy, przygotować się, można zobaczyć, czy na przykład koszulki nie prześwitują, czy tył karty nie prześwituje przez koszulkę. To jest ogromna ilość takich szczegółów, na które mamy wpływ, na który realnie wpływa na to, jak ten deck się zachowuje podczas grania, bo to nie chodzi wyłącznie o to, żeby karty były chronione, bo to jest jedna funkcja. Natomiast funkcja, która jest w kontekście turniejowym, to jest to, żeby deck był jednolity. I zasady Magica też w taki sposób prezentują pewne kary czy pewne konsekwencje takich decyzji po to, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest ważne, że osoba, która przychodzi z deckiem przygotowanym, też ma dużo więcej szansy na to, żeby się skupić na graniu. Bo jeżeli ja przychodzę ze starymi koszulkami, z zniszczonymi rogami i tak dalej, to bardzo szybko sędzia może zwrócić na to uwagę, ale nawet jeżeli nie ma sędziego, to przeciwnik może po prostu powiedzieć, i są tacy gracze w community pauperowym też, którzy podnoszą rękę, wołają sędziego i mówią, sędzia, moim zdaniem te karty są znaczone. I sędzia ma obowiązek je sprawdzić. A jeżeli są kiepskiej jakości koszulki albo już zniszczone, zużyte przez czas, no to bardzo szybko sędzia powie, proszę wymienić koszulki. No i siłą rzeczy dostarcza to stresu, dostarcza to problemu. Na przykład byliśmy kiedyś z naszą grupą taką wyjazdową w Pradze na Grand Prix, jeszcze jak były, i kolega właśnie dostał od sędziego informację, że musi wymienić koszulki w trakcie rundy. No i okazało się, że kupienie koszulek to nie jest prosta sprawa, bo na Grand Prix jest bardzo dużo osób, więc nagle się okazało, że do sklepu, gdzie można kupić koszulki, w kolejce jest ponad 200 osób. Czas czekania 45 minut, więc siłą rzeczy jakby te aspekty organizacyjne mają ogromne znaczenie, bo dzięki temu nie tracimy tego czasu, nie stresujemy się, a czas rundy oczywiście leci. To nie jest tak, że jest zatrzymywany czy jest zaliczany, bo akurat w przypadku wymiany koszulek, no to tutaj są troszeczkę inne zasady, jeżeli chodzi o czas. Natomiast mamy na to... Właśnie, może jest jeszcze z nami Kusza na czacie i jako sędzia może nam potwierdzić na przykład, czy sędzia, nie wiem, doliczy jakiś czas, czy właśnie nic nie doliczy, no bo to taka sytuacja z koniecznością wymiany koszulek, tak jak powiedziałeś, to jest stres, trzeba gdzieś pobiec, nawet jak nie będzie takiej kolejki, czy na paprykarzu, czy na innym turnieju, no to właśnie, trzeba zapłacić, się okaże, nie mam pieniędzy, albo coś tam błąd z kartą, więc kolejny czas ucieka, potem trzeba właśnie przesliwować wszystko, więc to też trwa wyjmowanie, zakładanie i Kusza już potwierdził, że może doliczyć niewielką ilość czasu, czyli nam pewnie tego nie zrekompensuje, czyli zdecydowanie takie zamieszanie z wymianą koszulek nam urwie jakąś część rundy, no i właśnie, i co wtedy? Czy
przecież cierpi też nasz przeciwnik, tak, który może powiedzieć, tutaj jest, nie wiem, 0-0 i się skończy remisem, bo nie zdążymy rozegrać nawet pierwszej gry. Co w takiej sytuacji? Rozumiem, że to nie jest nic przyjemnego dla obu graczy. Tutaj Kusza mówi, że była właśnie taka sytuacja na Komonie Katowice, czyli 5 minut ekstra zostało doliczone. No to na pewno dłużej trwało to wszystko, więc tak, lepiej tego uniknąć, przygotować się na to i takiej sytuacji nie mieć. Tak, natomiast to się wiąże też z dodatkowymi elementami, czyli znajomość struktury turnieju, znajomość pewnych zasad, na co zwrócić uwagę, bo takim elementem, który możemy zrobić też, to jest przygotowanie deckboxa. Bardzo często i pozdrawiam Kuszę, który będzie wiedział też jakby, jak to wygląda z takiej perspektywy organizacyjnej. Jeżeli bierzemy deka do deckchecka i w środku są inne karty, nieważne, że na przykład nie grają w tym formacie, nieważne, że to są karty, które na przykład nie grają w tym deku, ale to są inne karty do Magica, to już sędziowie mogą tutaj podjąć różne interwencje, mogą zareagować, bo według zasad nie powinno być w pudełku oprócz deka i niezbędnych materiałów, czyli na przykład tokenów, licznika życia i tak dalej, nie powinno być żadnych innych kart Magica. Tak, nawet basiców, prawda, nawet jakichś landów, bo to jest nasza landstacja. Nie, no nie. Ale tutaj Kusza od razu też skomentował, że za karty nielegalne w danym formacie, w deckboxie będące, nie będzie penalizacji. Czyli jeżeli będąc na paprykarzu, nie wiem, grając w Paupera, gdzieś sobie kupiliśmy jakieś właśnie, nie wiem, fecze do Moderna i sobie przypadkowo wsadziliśmy do tego samego pudełka, to kary nie będzie, że za kartę, która nie jest legalna w danym formacie. O, to też jakaś ciekawostka, niemniej potem nie każcie sędziemu się zastanawiać, albo sami nie rozdzielajcie kart, po prostu wyjmijcie. Miejcie tylko ten deck, sideboard, mainboard, który też dokładnie przed grą sprawdziliście, tokeny potrzebne i tyle. Tyle. To też właśnie w tym kontekście zachęcam do tego, żeby nie kupować koszulek, które są w standardowych kolorach, bo to jest też taki przykład sytuacji, gdzie są gracze, którzy potrafią, biorąc deka do przetasowania, dołożyć na przykład kartę w tej samej koszulce. Takie najczęściej wybierane, no to na przykład czarne koszulki, po prostu dokładają jedną kartę i tuż przed deckcheckiem i wychodzi, że deck jest nielegalny. Więc Czekaj, nie do końca zrozumiałem. Znaczy nie wybierać w standardowych kolorach, w sensie, że takich, których masz wszystkie deki, czy... Znaczy nie. Chodzi mi o to, że idąc na duży turniej z koszulkami, które mają standardowy kolor typu czarny, czyli taki najbardziej popularny, to są osoby, które celowo dokładają karty, bo wiedzą, że w końcu trafią na sobie kogoś. przeciwnikowi coś takiego robić, taki Tak, numer. że wiedzą, że w końcu trafią na osobę, która będzie miała koszulki na przykład czarne, więc mają przygotowaną jedną, dwie, trzy dodatkowe karty z formatu w tych koszulkach i jak przychodzi do przetasowania, to po prostu dorzucają te karty tuż przed deckcheckiem. Ale hamowa, no nieźle. No i to może też dostarczyć dużo stresu. No na pewno. No, ja o takiej sytuacji nie słyszałem. Rzeczywiście, no nie wiem, jakby to potem było wyjaśniane, no bo taki gracz się będzie zarzekał, że on tej karty w ogóle na oczy nie widział, nie wie skąd się wzięła i dlaczego ma właśnie, nie wiem, 76 kart w pudełku, czy 61 w mainboardzie. No ale dobra, no też można mieć to na uwadze i rozważyć stosowanie nietypowych kolorów koszulek. Jeszcze jedna uwaga, która mi się przypomniała, bo tokeny to mogą być proxy. Możemy sobie drukować. To my decydujemy, jaka będzie forma tego tokena i często się zdarza, jak są drukowane, że ludzie ten nadruk jakby pod spód składają zwykłą kartę, żeby to było sztywne, żeby to miało tę samą wielkość, było w koszulce i było sztywne. Też tak nie można. Nie może być pod proxem, znaczy pod tokenem, pod wydrukowanym tokenem karta Magic jakaś, która go usztywnia. Jeżeli jest ta karta legalna w formacie, również sędzia coś takiego potraktuje jako jednak niezgodność i pewnie jakąś karę nałoży. Jak już wspomniałeś o tokenach, to dwa słowa też powiem o tokenach. Niezmiernie ważne jest to, żeby mieć oryginalne tokeny, bo to jest jednak taka rzecz, że tak jak powiedziałeś, jednym aspektem jest kwestia proksowania na innej karcie do Magica, a inną rzeczą jest to, że
na przykład korzystając z tokenów i często widzę, że gracze na przykład biorą kartę z graveyardu i dają ją odwróconą, że to jest token. Po pierwsze są deki, dla których kolejność graveyardu ma ogromne znaczenie. Są karty, które mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy graveyard, a poza tym jest to manipulowanie strefą. I to jest taka rzecz, że przeciwnik ma zawsze możliwość, czy ma pełną wiedzę o tym, jakie karty są w graveyardzie. Jeżeli my wyciągniemy kartę z graveyardu i damy ją odwróconą jako token, gracz może zgłosić, że stan gry nie jest dla niego przejrzysty. I wtedy też najczęściej to jest bardzo szybko rozwiązywane, ale chodzi mi o to, że bardzo szybko może to doprowadzić do jakiegoś problemu, czy jakiegoś nieporozumienia w komunikacji, czy problemu po prostu z interpretacją pewnych rzeczy. Bo jeżeli chodzi o tokeny mają dwie funkcje. Jedna z nich to jest taka, że przede wszystkim zwalnia naszą pamięć od tego, żeby pamiętać, co jest tym tokenem. Podczas gry tworzymy mnóstwo tokenów w najróżniejszej formie, w najróżniejszy sposób i wiedząc o tym, jakie mamy tokeny, kiedy mamy fizyczne tokeny, nie musimy o tym pamiętać, po prostu patrzymy i widzimy, co to jest. Natomiast jeżeli mamy, to może przykład z innych formatów, ale jeżeli mamy karty, które określają nazwę karty, którą na przykład nie można zagrać albo z którą nie można jakoś wejść w interakcję, to danie karteczki z nazwą tej karty potrafi zmienić ogromnie sytuację, bo jeżeli ja mam do zapamiętania 2, 3, 4, 5 rzeczy, a nagle jeszcze mi dochodzi, co robi dany token, jaka karta została nazwana, w jaki sposób działa. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, dla mnie osobiście, granie bez tokenu mapy. Dla mnie ten token, czy sama jego funkcja, to co on robi jest na tyle skomplikowana, że ja nie chcę tego pamiętać. Ja wiem, co robi token mapy, ale żeby powiedzieć słowo w słowo, jak to jest dokładnie zapisane, to nie potrafię. Dlatego wolę wziąć tokena, przeczytać tuż przed tym, jak chcę to zrobić i zrobić to zgodnie z zasadami. Bo bardzo często jest tak, że na przykład właśnie map token ma kilka faz, że tak powiem, resolve'u. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby to zrobić w odpowiedniej kolejności, do czego też może się przyczepić na przykład przeciwnik. Więc te tokeny, one mają ogromną funkcję też i w kontekście takiego relaksu, i w kontekście takiego spokoju, jeżeli chodzi o granie, ale też pilnowanie pewnego stanu gry. Gracze, którzy grają na streamach, którzy często są na tych wyższych stolikach, którzy często siedzą na kanapie u Radomira, to są też osoby, które wiedzą, że stan gry jest bardzo ważny i bardzo często sędziowie też zwracają na to uwagę, że stan gry musi być taki, żeby w dowolnym momencie, kiedy patrzymy na niego, nie mając żadnych informacji, wiedzieć, co się dzieje. I to jest ważne na przykład przy streamie, bo gracz, który nawet włączy w tym momencie streama, musi wiedzieć, co się dzieje. I to jest utrzymywanie też stanu gry we właściwy sposób i obydwaj gracze są za to odpowiedzialni, więc to jest też ważne, że to nie jest tylko po jednej stronie, ale po obydwu stronach. Natomiast chodzi też o to, że właśnie tokeny bardzo to ułatwiają. Jeżeli ja wiem, że to jest Samuraj 2-2 z Vigilancem, to ja wiem, że to jest Samuraj 2-2 z Vigilancem, a nie, że to jest, nie wiem, Warrior 2-2, tylko że no, ale on ma jeszcze Vigilance'a. No, to tak nie działa, no bo ten Vigilance robi ogromną różnicę, czy on się tapuje do ataku, czy się nie tapuje. Poza tym jest to niewłaściwy token. Tak? Jeżeli ja tworzę Samuraja 2-2 z Vigilancem, a położę na stół Krita, nie wiem, 1-1, to przeciwnik może powiedzieć, ale ja nie wiem, co to jest. Ja nie mam pojęcia, co to robi, dlaczego to się tu wzięło. Bo na przykład za 2 tury nie będę o tym pamiętał. To już tutaj pozwolę sobie na żart sytuacyjny. Najgorzej to jest z clue tokenem i nie wiadomo, kiedy się może pojawić. Także to z tym też jest, na to warto zwracać uwagę. Bo to faktycznie. Pozdrawiamy Łukasza. Tak, pozdrowienia serdeczne dla Łukasza. I to jest właśnie ta perspektywa, że na tym przykładzie też te tokeny mają znaczenie, bo one predysponują też do tego, w jaki sposób toczy się gra, że dany gracz może zagrać inaczej, wiedząc, że dany token jest albo go nie ma, tak?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. No. E, Dalej, kolejny aspekt, na który mamy wpływ. Po tym, jak naszą talię już zadbaliśmy o nią od każdej strony, przyszliśmy na turniej, to właściwe skupienie się na tym turnieju, skupienie się na grze. Coś, co mogę powiedzieć z własnej perspektywy, jak boleśnie się przekonałem, iż skupienie się na tym, co robimy na turnieju ma znaczenie, to był mój występ na Mistrzostwach Polski. Mianowicie chciałem wtedy po prostu 2 pieczenie na jednym ogniu upiec. Bardzo, bardzo mi się marzyło zrobienie tej relacji z Mistrzostw Polski, więc jak szalony ganiałem z kamerą w każdej przerwie. Czy gra się kończyła, to ja już łapałem za kamerę i namawiałem na rozmowę i kręciłem. I przyznam, że potem miałem takie, kurczę, już teraz wiem, dlaczego tak źle mi poszły te wszystkie gry. Ja naprawdę dawno tak źle nie zagrałem na turnieju, nie zrobiłem tak złego wyniku, już nie mówiąc o liczbach, ale ja tam naprawdę bardzo, bardzo dużo gier przegrałem i potem tak miałem wrażenie na własne życzenie, że byłem zły, jak myślałem o decyzjach przeze mnie podjętych, to były złe decyzje, bo myślami byłem zupełnie gdzie indziej. Ja cały czas po prostu myślałem o tym kręceniu, a nie o turnieju i może być tak, że właśnie to jest coś, nad czym mamy kontrolę, to możemy zmienić. Jesteśmy na turnieju, ok, czasami rzeczy nas odrywają, ale tak, co do zasady, powinniśmy być skupieni na tej grze, skupić się przed nią, może chwilę o niej pomyśleć po grze, przygotować się do kolejnej rundy i być właśnie umysłem tu i teraz, liczy się turniej, a nie jakieś inne sprawy. Jak tu możemy sobie pomóc, Haka? Co powiesz? Znaczy, no tutaj przede wszystkim to, co myślę, że jest pierwszym punktem, to jest to, że przede wszystkim każdy człowiek ma ograniczoną pewną taką pojemność poznawczą. To znaczy, że każdy człowiek ma określoną ilość czynników, które może w jednym momencie utrzymywać w pamięci. Przeważnie jest to 7 elementów plus minus 2, tak pokazują badania, ale u różnych osób może być różnie. Więc jeżeli ja część myśli mam skoncentrowanych, tak jak mówisz, na kamerowaniu, jeszcze z tym muszę zrobić wywiad, z tym muszę porozmawiać, tutaj muszę zrobić, tu zareagować, tu mi bateria pada, tu cokolwiek się dzieje innego, to już wyłącza nam jakiś procent zdolności czy pojemności, którą możemy wykorzystać na granie w konkretnym matchupie. Granie w Magica to jest granie na informacjach. Ile ja jestem w stanie się dowiedzieć z tego, co robi przeciwnik oraz jaki plan ma przeciwnik, jakie karty ma na ręce. Dlatego na przykład nie ma sensu zapamiętywać kart, które ktoś ma na ręce, tylko warto je zapisać, bo za chwilę o tym zapomnimy. Albo jak nie zapomnimy, to nie będzie miejsca na inne elementy. Więc to są też takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, że to, co możemy wyrzucić z pamięci, powinniśmy zrobić. To, co możemy w jakiś inny sposób sobie przypomnieć, powinniśmy zrobić, bo jeżeli na przykład powiedziałbyś, nie wiem, to jakiejś bliskiej osoby, która była na tym turnieju, że słuchaj, potrzebuję, żebyś nakręcił to i to już część rzeczy ci schodzi z głowy, tak? Gdybyś sobie to zapisał na kartce, już część rzeczy ci schodzi z głowy. I to jest na tej samej zasadzie jak z sideboard guide'em, że biorę go do ręki i ja wiem, że na tym matchup ja wysajdowuję to, albo wrzucam takie karty, bo ja nie muszę o tym pamiętać. Oczywiście dostosowuję to do konkretnego matchupu i do tego, co przeciwnik zaprezentował, ale po to mam główny szkielet, główną rozpiskę, żeby właśnie to dostosować, żeby nie musieć o tym pamiętać. I zachęcam też do tego, żeby patrzeć na granie w Magica jako na pewien maraton umysłowy. I to jest takie podejście, które jest często bardzo trudne dla osób, które pierwszy raz się z tym stykają. Natomiast zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to, że przede mną jeszcze masa kilometrów informacji, które muszę przyswoić. Więc ja nie mogę się zatrzymywać na mniej ważnych informacjach, tylko ja muszę być skupiony na celu. Muszę cały czas iść do przodu, żeby też te informacje móc przetworzyć. I to jest ważne, żeby jak przyjmujemy informację, przetworzyć ją i ją zmagazynować albo wyrzucić po prostu z pamięci roboczej. Bo to jest taki element, który w graniu
kompetytywnym ma ogromne znaczenie, że jeżeli ja mam dużo rzeczy na głowie, siłą rzeczy też popełnię więcej błędów. Jak popełnię więcej błędów, przeciwnik pewnie to wykorzysta. Jeżeli nie wykorzysta, no to możliwe, że sam popełni błąd. Jakby tutaj jest bardzo dużo zależności. Z tym się też będzie wiązało właśnie granie przeciwnikiem, czyli celowe wprowadzanie przeciwnika w błąd, celowe wprowadzanie przeciwnika w sytuację, w której przeciwnik ma za dużo informacji. Jakby to jest technika, którą uwielbia na przykład Reed Duke i on bardzo często o tym mówi publicznie, że on zasypuje przeciwnika ilością informacji na temat swojego deku, na temat swoich zagrań, gdzie przeciwnik, który nie potrafi tego ułożyć w szybkim czasie, po prostu gubi się w natłoku informacji i nie jest w stanie wyciągnąć tych informacji właściwych, które są niezbędne w tym konkretnym meczapie czy w tej konkretnej sytuacji na stole. I jest to też pewnego rodzaju taka mechanizm wywierania presji psychicznej, można powiedzieć, na przeciwniku, no bo ona na pewno też się pojawia u nas. Jak będziemy w stanie nad nią zapanować, no to sobie lepiej poradzimy. I pytanie właśnie, na co zwrócić uwagę, gdy jesteśmy skupieni na grze, ale no, w jaki sposób, czy nie potrafimy sobie poradzić z presją psychiczną, czy ta presja psychiczna jest po prostu za duża. Znaczy, to się bardzo wiąże z naszym stylem gry, bo jeżeli mamy, i to tutaj wchodzi też znajomość deku, jeżeli ja gram wolnym dekiem i sam jestem wolnym graczem, no to siłą rzeczy będę się stresował, jak będzie coraz mniej czasu na timerze. Natomiast umiejętność operowania tymczasem, operowania swoim dekiem, żeby maksymalnie wyciągnąć pewne zagrania, pewną szybkość tych zagrań, żeby myśleć w turze przeciwnika. To fajnie widać na MTGO, ale w graniu turniejowym też to jest bardzo widoczne, że ja nie muszę myśleć na swoim czasie, tylko ja mogę myśleć na czasie przeciwnika, więc jeżeli ja mogę to zrobić, to czego z tego nie skorzystać? I to jest też taki element, który zmniejsza presję, że jeżeli ja wiem, jak korzystać z tych zasobów, które mam, w jaki sposób wykorzystać je w kontekście takiego właśnie, nawet jeżeli, co zrobić, kiedy przeciwnik próbuje wywołać na mnie presję. To jest ogromna umiejętność, żeby wiedzieć, jak powiedzieć stop, ja nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje, zatrzymaj się. To bardzo często widać przy skrótach myślowych. Taki przykład, który bardzo lubię podawać, jeżeli chodzi o Paupera, to jest przykład Deadly Dispute i Core Wellspring. Zanim dobierzemy te karty, tam jeszcze bardzo dużo rzeczy się dzieje. Jak poświęcamy Ihor Wellspringa, on wchodzi do grobu. Jest trigger na stosie. Na ten trigger można odpowiedzieć, zanim przeciwnik w ogóle dobierze kartę. Jak dobierze kartę z Ihor Wellspringa, tam jest jeszcze czas, żeby odpowiedzieć na Deadly Dispute'a. Jest na to okienko. Jest możliwość zrobienia różnych rzeczy. Natomiast bardzo często się pojawia ten skrót myślowy. Dobra, poświęcę Wellspringa, dobiorę 3. No nie, stop. Czekaj, ja tu jeszcze dużo rzeczy mogę zrobić. To się też pojawia na przykład, kiedy gramy z wróżkami, czyli na przykład, w jakiej fazie kombatu jesteśmy? Co robimy? W którym momencie gry jesteśmy? Albo kiedy to robisz? W moim endstepie czy w swoim upkeepie? Kiedy to robisz? W jakim momencie gry jesteśmy? Bo ta świadomość daje też pewne poczucie spokoju. Ostatnio na przykład miałem taką sytuację, gdzie wygrałem grę dzięki temu, że korzystałem z tego, że mana się pali przy przejściu do poszczególnych faz. Mianowicie wiedziałem o tym, że przeciwnik wygrywa ze mną na ilość many. Więc to, co zrobiłem, zmusiłem przeciwnika do tego, żeby zużył tą manę w kombacie, a następnie wykorzystałem efekt at the end of combat step. I to był kluczowy element, bo przeciwnik ściągnął manę, przeszliśmy do main phase'u i on tą manę stracił i nie mógł jej wykorzystać na inne dodatkowe czary, więc znajomość tych mechanizmów też daje pewien spokój, też daje pewne takie poczucie, że ja wiem, co robię, że ja wiem, co chcę zrobić i w jaki sposób też chcę w tym danym konkretnym meczapie funkcjonować. Bo to są takie elementy, które się też będą składać na sukces, że jeżeli ja gram z przeciwnikiem, który widzę, że umie grać w Magica,
to ja nie muszę pokazywać, kto jest lepszy. Ja muszę pokazać, że ja wiem, co robię. Bo jeżeli ja nie wiem, co robię, to przeciwnik na pewno będzie wiedział, co ja robię albo czego nie robię, co powinienem zrobić, bo jednak grając kompetytywnie, siadając do stołu, zwracamy uwagę też na to, jak wygląda komunikacja, że co zostało powiedziane. Prosty przykład miałem na Common Katowice, grałem grę w pierwszej rundzie grałem z zawodnikiem, który grał UB wróżkami i chciał rzucić snuff outa w moją wróżkę po kombacie. I ja mówię OK, natomiast to tak czy tak obrażenia wchodzą. On mówi, no ale ja rzuciłem snuff outa. Ja mówię, no nie, no powiedziałeś, że rzucasz go po kombacie. No to mi chodziło, żeby go rzucić przed obrażeniami. Ja mówię, no to jeżeli rzucasz go przed obrażeniami, no to ja mam możliwość odpowiedzenia i mogę zrobić to i to. No i faktycznie tak się zadziało i dzięki temu, że ja mogłem odpowiedzieć, to jego snuff out nie zrobił nic i dostał tyle samo obrażeń. Ale te elementy były kluczowe. Innym przykładem jest to, że grałem właśnie też chyba na Common Katowice grę, gdzie w pewnym momencie przeciwnik nie do końca wiedział, co się dzieje i pyta się mnie, jaki mamy moment gry. Ja mówię, że nie wiem, w sensie nie wiem, co ty zrobiłeś, bo ostatnią informację, jaką ja mam, to, że jesteśmy w main phase, przechodzimy do combat stepu i za chwilę będziesz deklarował atakerów. On mówi, a nie, no to czekaj, to ja bym jeszcze chciał coś zrobić. Ja mówię, no to ustalmy, czy przechodzimy do kombatu, czy nie przechodzimy do kombatu, bo od tego zależy, co ja zrobię. Innym przykładem jest to, że na przykład w kombacie znajomość zasady, że priorytet ma gracz, który atakuje, jest kluczowe, bo jeżeli ktoś nie zrobi czegoś w swoim priorytecie i ja nie zrobię z czegoś w swoim priorytecie, to przechodzimy do obrażeń. I tu już nie ma możliwości, że dobra, robisz coś? Nie, ja też nic nie robię. A to ja jeszcze rzucę to. No nie. Już przeszliśmy dalej. To są takie elementy, że to poczucie pewności daje to, że ja wiem, co się dzieje, że ja wykorzystuję te wszystkie informacje, do których mam dostęp i analizuję je i wykorzystuję je w konkretnym momencie. Czy pomocne tu może być takie trochę granie w stylu szachowym, gdzie dobrzy gracze potrafią przeanalizować, no może nie wszystkie możliwe ruchy, bo w szachach pewnie no, większość tak na pierwszy rzut oka jest bezsensowna, no my mając, no, nie wiem, 7 kart na ręku, czy ileś, to aż tak dużo ruchów jak w szachach nie mamy, ale czy polecałbyś takie właśnie zagrywanie w stylu, jeżeli jest na to czas, no jak to szybko potrafi to zrobić, przeanalizować w miarę szybko wszystkie dostępne ruchy, czyli jeżeli ja zagram to on zagra pewnie to, tego się spodziewam, ja mogę odpowiedzieć tak lub tak, to może lepiej w takim razie pójść tym scenariuszem. Jak myślisz, czy taka szachowa mechanika może być pomocna? Tak, i to nawet pokazał przykład jednego treningu z sensejem. To była Talia, która grała na Cleansing Wildfire i pamiętam, że wtedy był moment, kiedy Cleansing Wildfire było rzucone w landa przeciwnika, chyba to Bomba i wtedy grał, po to, żeby w drugi land wszedł tapnięty, żeby nie było sytuacji, że ktoś zagra coś za 2. I podobnie było w graniu na White Winnie, gdzie były 2 białe many odtapowane, zagrywało się Cleansing Wildfire, żeby tapnąć tego landa, żeby nie mógł zagrać Traben Charma. I to jak najbardziej takie podejście ma ogromne znaczenie, tylko ja zachęcam do tego, żeby nie patrzeć jak na szachy, bo szachy mają zupełnie inną mechanikę i zupełnie inaczej przewidujemy pewne ruchy, natomiast w Magicu jest pewien rodzaj play patternów, które trzeba znać. To jest też poniekąd pamięć mięśniowa i im szybciej ja rozpoznaję te play patterny, to tym mi jest łatwiej. No jeżeli ja widzę, że przeciwnik zagrywa kartę i zostawia 2 odtapowane niebieskie many, no to zakładam, że może mieć counterspella. Natomiast może go nie mieć. Natomiast ja wtedy zagrywam kartę, która musi wymusić tego counterspella. To jest na zasadzie, jak masz counterspella, to musisz skontrować, jak nie masz counterspella, no to będzie dla ciebie niemiło i źle się to skończy. Tak, to właśnie też tak Kusza skomentował, że to jest zasadnicza różnica, że szachy mają przede wszystkim kompletną informację.
I to jest coś, co zdecydowanie odróżnia naszą grę, gdzie my najczęściej nie wiemy, co w ręce ma, albo co może dobrać nasz przeciwnik, więc no, moja analogia jest inwalidą, czy jest ułomna, ale no, w jaki sposób ma pokazać, co my możemy zrobić, w jaki sposób myśleć o naszej grze, tak wybiegając trochę w przyszłość, czyli przeanalizować ruchy dostępne dla nas, które mamy, jakieś możliwe odpowiedzi, oszacować ich prawdopodobieństwo, czyli no na przykład właśnie, jeżeli gramy przeciwko talii z counterspellami, to i żadnego nie widzieliśmy, no to talia na 99% gra ich 4. Natomiast jeżeli gramy na jakieś UB i spodziewamy się suffocating fumes, to raczej na pewno ich 4 w deku, przynajmniej w mainie, nie ma, więc też jakieś tutaj procenty i prawdopodobieństwo wchodzi, więc Znaczy tak, zdecydowanie, bo w sensie przykład z szachami był jak najbardziej trafiony, ale chodziło o inną perspektywę. Natomiast tak. w tym przykładzie, który myślę, że chciałeś podać, to lepszym przykładem jest poker. Bo w pokerze te mechanizmy są bardzo podobne jak w Magicu. Też nie mamy dostępu do pewnych informacji. Gramy na tym, co jest dostępne, na tym, jakie my mamy karty. Co możemy zrobić z tymi 2 kartami, które dostaliśmy. W Magicu mamy tych kart 7 i na tej podstawie decydujemy, co możemy zrobić, ale też patrzymy, co inni mogą zrobić. W jaki sposób ta gra się rozkłada. Więc to jest też taki element, że jeżeli gramy z takim podejściem, że dobra, to tam, przeciwnik sobie coś tam zagrał, dobra, no to okej, to skontrował, no spoko, to zagrał jakiegoś krita, no to kompetytywnie nie da nam to dużo jakby możliwości. Natomiast jeżeli analizujemy na zasadzie, przeciwnik zagrał Defile'a, przeciwnik zagrał Castdowna, zagrał jeszcze na przykład, nie wiem, Deadly Dispute'a, wytapował się i nagle oddaje turę, widząc, że ja mam stół pełny kreatur, no to bardzo możliwe, że ma Staffouta, że ma Spinning Darkness, że ma coś, co pozwala mu grać za darmo. Więc obserwowanie tego, kiedy przeciwnik się wytapowuje, w jaki sposób zagrywa karty, to też w ogóle kolejność zagrywania kart ma ogromne znaczenie. I to jest też taki przykład, że obserwując to, jak ktoś zagrywa karty, też widzimy, jak ta osoba gra w ogóle dany matchup. I tutaj jeszcze raz, że tak powiem, posłużę się przykładem Bombaja, po którym nie widać tego. I to jest naprawdę umiejętność, którą bardzo u niego cenię i myślę, że chciałbym się tego nauczyć w takim stopniu, jak Bombaj to potrafi, bo po nim faktycznie nie widać, jakie jest następne zagranie. On ma wszystko, jakby on ma wszystko na ręce i co byśmy nie zrobili, to zawsze ma odpowiedź, a widząc panel Bombaja wiemy, że nie zawsze tak jest, tylko że to są decyzje Bombaja, które wpłynęły na to, że jest w takim, a nie innym punkcie. I to jest też taki element, do którego zachęcam, że jeżeli mamy karty na ręce, mamy 7 kart na ręce, to jest naszych 7 zasobów. I teraz musimy je w jakiś sposób wykorzystać. To jest podobnie jak z talią, czyli nie traktujemy talii jako mainboard i sideboard, tylko traktujemy to, że mamy pulę 75 kart, z których chcemy ułożyć najlepsze 60 w danym matchupie. I ta perspektywa zmienia zupełnie to, w jaki sposób gramy, w jaki sposób zarządzamy tymi zasobami, w jaki sposób właśnie na przykład z tych 7 kart wyciągamy to value, bo jeżeli ja gram w taki sposób, że niestety nie jestem w stanie wykorzystać pełnego potencjału kart, no to pewnie parę gier przegram, ale jeżeli ja znam ten deck, znam te określone wzory, wiem, że jak zagrywam to później zagrywam to, później zagrywam to ja wiem i czuję się pewnie, wiedząc, co mam zrobić, ale też wiem, jakie będą prawdopodobne tego skutki. Co się stanie, jeżeli ja to zrobię w taki sposób. I to jest właśnie to rozpoznawanie tych wzorów, tych patternów. Haka, słuchaj, widzę na zegarze, że mamy już ponad 1,5 godziny. Ja bym Cię poprosił i naszych widzów o krótką przerwę. Sam sobie uzupełnię szklankę wody, coś tam załatwię. Dosłownie 2 minutki i widzimy się zaraz. Dalej kontynuujemy naszą rozmowę. Możemy tak zrobić? Jasne, to umówmy się może na 3-4 minutki. Nawet 3-4 minutki. Dobra, słuchajcie, zaraz wracamy w takim razie. Dzięki i zaraz się widzimy. Do zobaczenia.
Dobra, jesteśmy z powrotem, wracamy od razu w środek dyskusji naszej. Tamten temat chyba domknęliśmy, więc możemy przejść do bardzo ważnego, który też już był zahaczany, mianowicie precyzja wypowiedzi i komunikacja. Zarówno wobec siebie, żebyśmy też wiedzieli, co my mówimy, co myślimy i komunikowali się z naszym przeciwnikiem. Jak tutaj rozwinąłbyś ten aspekt? Znaczy, ja myślę, że komunikacja to jest w ogóle podstawa, bo Magic sam w sobie jest grą, gdzie komunikujemy się poprzez gesty, komunikujemy się poprzez zagrywane karty, ale bardzo często komunikujemy się też w ramach gry, nie tylko słownie. Komunikacja może być też niewerbalna, więc to też jest taki element, na który warto zwrócić uwagę, w jaki sposób podchodzimy do match-upu, jak dbamy o postawę ciała. Czasami to chyba nawet w polskim środowisku się też odbiła ta sytuacja. Jeden z graczy miał bardzo wulgarną postawę ciała wobec drugiego i to wpłynęło do tego stopnia, że został zdyskwalifikowany z turnieju poprzez pozycję, w jakiej siedział i no, później faktycznie sędziowie analizowali to i na wideo, i było cały skład sędziowski. No faktycznie przeciwnik robił to celowo i celowo siedział w taki obraźliwy sposób, więc to też była sytuacja ciekawa. Natomiast słyszałem też o tym, i to była sytuacja chyba w Czechach, jeżeli dobrze pamiętam, że z turnieju został zdyskwalifikowany gracz za to, że śmierdział. Z tego względu, że było to uznane za naruszenie zasad współżycia społecznego, co zgłosił jego przeciwnik. I faktycznie dostał, znaczy nie wiem, czy to była dyskwalifikacja, czy to była kwestia zakończenia turnieju, natomiast to faktycznie się zadziało. I ta komunikacja też ma znaczenie, bo podaję to jako przykład, dlatego że czym innym jest powiedzieć komuś w sposób obraźliwy, że na przykład, nie wiem, brzydko od niego pachnie, a czym innym jest jakby kogoś zwyzywać na przykład. I o ile to jest oczywiste dla wielu osób, tak w kontekście komunikacji bardzo ważnym elementem jest to, żeby pamiętać, że nie jesteśmy tam sami, że w meczu, gdzie jest przeciwnik, bardzo często przeciwnik nie będzie wiedział, co mamy na myśli. Nie będzie wiedział, dlaczego robimy pewne rzeczy, nie będzie rozumiał pewnych skrótów myślowych, które robimy, że warto to wyjaśnić. Ja też zachęcam do tego, żeby zawsze informować przeciwnika o tym, co robimy. Ja mam na przykład taki nawyk, że mówię: OK, kończymy end step, przechodzę do swojej tury, dobieram kartę i czekam, aż przeciwnik powie, że na przykład OK, jasne, i wtedy dopiero dobieram kartę i kartę na przykład dobieram najpierw na stół, żeby przeciwnik miał jeszcze czas zareagować i dopiero wtedy na przykład na rękę patrzę, jaka to jest karta. Jeżeli zagrywam kartę, to zagrywam kartę i informuję o tym przeciwnika, czyli na przykład zagrywam taką i taką kartę, czy ją znasz? Tak, znam, nie, nie znam. Jeżeli zagrywam landa, to ja zagrywam tego landa i mówię, zagrywam mountaina, zagrywam swampa. I to pełni dwie funkcje. Pierwsza jest taka, że obydwoje wiemy, w którym dokładnie momencie jesteśmy, co się dzieje w grze. Po drugie, dociera do mnie do świadomości informacja, że zagrałem tego landa, więc nie muszę pytać o to, czy ja go zagrałem, czy nie zagrałem, czy co się działo, czy się nie działo i tak dalej. Po drugie, przeciwnik słyszy, zagrałeś landa, ok. Dużo rzeczy daje prosty taki komunikat i wyrobienie w sobie tych nawyków jest bardzo istotne. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby ta komunikacja była właściwa i pomiędzy graczami, i pomiędzy sędziami a graczami, w sensie graczami i sędziami. Natomiast komunikacja też przy turniejach competitive jest o tyle ważna, że niestety pewne słowa są wiążące, że jeżeli powiemy coś w trakcie rundy, to one bardzo często później będą przedmiotem dyskusji, jeżeli będzie wzywany sędzia.
i później jest bardzo mocno analizowane, co zostało powiedziane, w jaki sposób, w jakiej kolejności. Bardzo często jeden i drugi gracz są brani na osobności, żeby przedstawić wersję sędziemu, żeby pokazać, jak oni to widzą. I na przykład to jest tutaj przykład z Pro Touru chyba 2 albo 3 lata temu, gdzie jeden z graczy opowiadał o tym, jak zagrał, w jakiej kolejności zagrał karty i 3 razy powiedział to właściwie, za 4. razem się pomylił i ten 4. raz na podstawie tego, jak się pomylił, pokazał sędziom, że on oszukiwał i zrobił celowo błąd. W sensie, że celowo oszukał przeciwnika. I chodziło o to, że inaczej ułożył zdanie, inaczej przedstawił sytuację. A w tamtym kontekście było tak, że ten drobny szczegół zagrania tej karty wskazywał na to, że on nie mógł tego zrobić. Więc to jest też taki element, który bardzo mocno rzutuje też na naszą grę, bo jeżeli ja jestem w dobrej komunikacji z moim przeciwnikiem, to ja też wiem, co się dzieje. Ja wiem, co przeciwnik robi. Na przykład, jeżeli gramy Glee combo i odpalamy combo, no to bardzo często wystarczy powiedzieć, OK, kręcę bączkiem i robimy wielkiego Blizzarda, ale czasami ktoś mówi, ej, ale ja nie wiem, o co chodzi, jakby wyjaśnij mi to combo. I zaczynamy tłumaczyć to combo i ktoś mówi, ale ja nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi, nie mam szans jakby tutaj zrozumieć tego, no to najczęściej wtedy to jest moment, że wzywamy sędziego. I sędzia próbuje tłumaczyć, próbuje wyjaśnić, jak to się dzieje, natomiast jeżeli się nie udaje, no to wtedy sędzia daje prosty komunikat. To się dzieje, jest to legalne, tyle, grajcie dalej. I takie sytuacje też się zdarzają, gdzie w pewnym momencie musi przyjść sędzia i sędzia wyjaśnić czy wyrazić poprzez komunikację, co się dzieje w danym momencie, bo gracze na przykład nie są w stanie się dogadać. Mówią o tej samej sytuacji, a nie są w stanie się dogadać. Magic jest grą niuansów, Pauper jest grą niuansów, gdzie rzeczywiście każde słowo ma znaczenie, właściwie wypowiedziane, to jak będziemy komunikować nasze akcje, nasze zagrania, czy tłumaczyć, jaki skutek wywiera dane zagranie, dlatego na pewno warto dopytywać, gdy tylko czegoś nie wiemy, gdy czegoś nie rozumiemy, co mówi do nas przeciwnik, co się zadziało, czy dobrze zrozumieliśmy jego intencje, czy dobrze zrozumieliśmy, co on w tym momencie zrobił, i nie jest to oznaka jakiejś naszej niekompetencji albo jakiejś właśnie braku doświadczenia, że może właśnie na turnieju jakimś competitive to nie wypada, on jest jakimś dobrym graczem, ja może mniej doświadczony, o coś głupio zapytam i będzie siara. Nie, myślę, że śmiało możemy naszego przeciwnika dopytywać, to też będzie pokazywać, na ile on dobrze to rozumie. Myślę, taka jest moja ocena, bo nie mam jeszcze takiego dużego doświadczenia, ale że im bardziej gracz jest doświadczony, im dłużej gra, im ma tak naprawdę większe umiejętności i wiedzę, tym on częściej będzie wchodził w takie interakcje, tym on częściej będzie dopytywał swoich przeciwników, co robią, może czasami nawet ich podpuszczając, trochę właśnie zmieniając ich intencje, czy na pewno takie zagranie tak przeprowadzili, w takiej kolejności, bo może to zmieni na swoją korzyść, a może znajdzie wtedy jakiś moment, żeby dobrze odpowiedzieć, więc nie ma się czego bać, trzeba na pewno dopytywać i o to wyjaśnienie danego zagrania prosić gracza. Tak, jak najbardziej. Ja też miałem sytuację, bo bardzo często próbuję nowych formatów, próbuję nowych możliwości grania w Magica i przeważnie miałem tak, że na początku gry mówiłem, wiesz co, nie znam kart, będę czytał karty. Nie? No i większość osób jest ok, jasne, nie ma problemu. I jedna osoba mi powiedziała, jasne, po to te karty mają napisy na sobie. I jakby to mnie tak mocno uderzyło po głowie, bo faktycznie no, po to te karty mają napisane to, co robią, żeby można było przeczytać w dowolnym momencie. Ja nie muszę się wstydzić tego, że ja nie znam jakichś kart. Ja nie muszę się tłumaczyć z tego, że ja nie wiem, co karta robi. Ja mogę wziąć kartę do ręki albo spojrzeć na kartę i ja mogę przeczytać, co ta karta robi. Choć są karty bez napisów. W sensie jakieś tam extended wersje, arty, które mają tylko nazwę, ale wtedy zawsze możemy poprosić o przedstawienie nam tej karty, nie wiem, przez sędziego, przez gracza,
jak mamy Tak. wątpliwość, co tak naprawdę jest tam napisane. Tak, i to jest na przykład kwestia, dlaczego nie polecam grania nieanglojęzycznymi kartami na turnieju. Bo to się z tym wiąże, że tracimy czas na to, żeby przeciwnikowi pokazać kartę po angielsku, żeby wezwać sędziego, żeby wyjaśnić, jak karta działa i tak dalej, gdzie możemy ten czas poświęcić na zupełnie coś innego i nie musimy się stresować tym. A wytrawni, że tak powiem, wyjadacze marnowania czasu i stalowania będą nagminnie wzywać sędziego. Ja nie wiem, co ta karta robi, proszę mi wyjaśnić. No i zanim to wszystko się znajdzie, a przeważnie jest tak, że przy pokazywaniu karty nie schodzi dłużej niż minutę, więc nie ma doliczonego czasu, a czas leci. No i wchodzą też jeszcze takie aspekty, że lubimy jakieś wersje językowe. Tutaj Ludwik mówi, że on bardzo lubi francuskie ściany, bo one chyba wszystkie mają napisane, że to jest typ mur, czyli no też tak po polsku trochę można by powiedzieć, ale nie zdarzy nam się, że sami zapomnimy, że się okaże, że mając kurczę francuskiego czy niemieckiego snafauta, zapomnimy, że tam jest napisane target non-black creature, że nie możemy każdej zabić, nie? Albo że nie może być regenerowana. Albo dokładnie. I potem jest takie, kurczę, tam były to napisane, no nie wiem, całe życie gram niemieckimi, tak z przyzwyczajenia wszystko tym zabijam, nikt nigdy nie odpowiadał regeneracją albo i w topa, więc angielskie na propsie, jak trzeba tym bardziej wytłumaczyć przeciwnikowi, a nie tylko, że my możemy zapomnieć. I tutaj myślę, że chciałbym nawiązać do tego, że pojawiają się sędziowie, tak, wzywani, że właściwa komunikacja z sędziami to jest też kluczowa umiejętność i też myślę niedoceniany aspekt turnieju tego, że sędzia nie jest twoim wrogiem, nie jest takim policjantem, który jak się przyjdzie i pojawi, to na pewno się do czegoś przyczepi i lepiej, żeby ten sędzia w ogóle do nas nie podchodził, bo on wygeneruje problemy i ja od niego tylko dostanę jakiś warning, coś nie skrytykuję. Nie, tak nie jest. Sędzia jest może nie do końca waszym przyjacielem, bo on tutaj spełnia pewną ważną rolę dla turnieju, ale gdy tylko coś jest nie tak, macie jakąś wątpliwość tego, co się zadziało, czy tak można było, czy możecie dalej grać, czy właśnie w tym momencie lepiej przerwać grę i po prostu wezwać sędziego, powiedzieć mu, z czym macie problem, z czym macie wątpliwość i sędzia na tym turnieju jest po to, żeby ten turniej szedł dobrze, żeby właśnie zasady były respektowane, żeby każdy dobrze rozumiał na temat, co się dzieje w trakcie gry i zapewniam wam, że nawet jeżeli to się zakończy dla was jakimś rulingiem w stylu warning, czy nawet coś gorszego, bo się okaże, że po prostu zrobiliście coś, czego nie można, niestety, albo no i to i tak będziecie wdzięczni za to doświadczenie, myślę, że potem na przyszłość to będzie dla was bardzo cenna lekcja, więc warto się dobrze umieć komunikować z sędziami. Co ty powiesz, Haka? Ja zdecydowanie się zgadzam, bo umiejętność rozmowy z sędziami, właśnie podstawowe założenie, że sędziowie nie są moim wrogiem, tylko sędziowie są po to, żeby wszystko przebiegało prawidłowo. Oni nie są ani moimi przyjaciółmi, ani moimi wrogami. Sędzia ma dbać o to, żeby gra przebiegała prawidłowo, zgodnie z zasadami. Więc jeżeli ja czuję, że coś jest nie w porządku, ja mogę w dowolnym momencie powiedzieć stop. Ja nie wiem, co się dzieje, wzywamy sędziego, albo jeżeli jest jakakolwiek różnica, w której nie możemy się porozumieć. Ja miałem taki przykład na Common Sense w Rzeszowie w sierpniu, gdzie przeciwnik zagrał kartę z kaskadą, to jest Altizaur chyba. Panowie Altizaur, tak? Tak, i w pewnym momencie odsłonił dwie karty i wziął do ręki kartę o tym samym koszcie co Altizaur, chyba Generous Enta. I ja zrozumiałem, że on zagrywa tą kartę. Ja Ale mówię, ten Rusent nie jest tańszy mimo wszystko? Zaraz. no nie No, pamiętam. dobra. Wydaje mi się, że to był Generous Enta. Natomiast chodziło o to, że miały taki sam koszt, że nie można było go zagrać z kaskady. I ja zrozumiałem, że on chce go zagrać z tej kaskady, więc ja powiedziałem stop, jakby wezwałem sędziego. Sędzia przyszedł, pyta się o co chodzi, ja wyjaśniłem i on mówi, że no ale ja w ogóle nie to chciałem zrobić. Ja chciałem tą kartę właśnie odłożyć do biblioteki i zagrać następną kartę, która spełnia kryteria kaskady. Ja mówię, aha, okej, dobra, no to tutaj się nie zrozumieliśmy, jakby był błąd w komunikacji i ruszyliśmy dalej. Sędzia przyszedł, wyjaśnił, zobaczył, że faktycznie to jest błąd w komunikacji i ruszyliśmy dalej.
I tu nie było żadnego problemu z tym, żeby sędzia przyszedł, zobaczył jako osoba obiektywna, że okej, jest taka sytuacja, oceniamy, jakie były twoje intencje i wracamy do gry. Jakby nic się nie stało, działamy dalej. I bardzo często też na przykład sędziowie nie mogą podpowiadać. To jest bardzo ważna rzecz, że nie można tego oczekiwać od sędziego. Natomiast sędzia może powiedzieć, że coś jest legalnym zagraniem albo jest nielegalnym zagraniem, zanim zrobimy to zagranie. Czyli jeżeli ja zapytam, czy mogę zagrać tę kartę na tego stwora, to sędzia może mi na to odpowiedzieć. Tak możesz, nie możesz. Czy to jest optymalne zagranie, czy ono ma sens, to jest inna sprawa. Ale chodzi o to, że komunikacja z sędziami też jest ważna w tym sensie, że jeżeli ja wyjaśnię, o co mi chodzi, to sędzia też może to wziąć pod uwagę. Dla przykładu, deck, który działa na Goblinie i na Persiście, Mogwartsy to się nazywało jakoś tak? Mogwarts, Goblin Combo. Goblin Combo. No to tam jest taka sytuacja, że tam można odpowiedzieć na te różne rzeczy i jest jeden moment na to, żeby przerwać combo. I ja mogę wezwać sędziego i powiedzieć, nie wiem, w którym momencie mam to zrobić. Wiem, że jest taki moment, w którym mogę przerwać to combo, mam kartę, która to robi, chcę to zrobić. I sędzia jest od tego, żeby właśnie nie pokazywać mi, który to jest moment, tylko żeby mi wyjaśnić, jak działają poszczególne fazy i kiedy ja dostaję priorytet. I wtedy faktycznie ja mogę stwierdzić, OK, w tym momencie dostaję priorytet, to jest moment, w którym ja mogę to zagrać. Dokładnie. Także ta komunikacja, czy mogę nazwać Dark Confidanta Spitting Needle? Wszystko można, tylko czy to ma sens. Natomiast chodzi o to, że ta komunikacja z sędziami to jest kluczowy element też turniejów competitive, bo jeżeli ja zgłaszam wynik, jeżeli ja zgłaszam jakąś rzecz, która jest niezgodna z zasadami, to sędzia też jest człowiekiem, też patrzy na mnie w pewien sposób. Czyli nawet jeżeli ma być mega obiektywny, jeżeli ma być mega neutralny, to zawsze te mechanizmy wchodzą w życie. Więc jeżeli ja kręcę, coś nie mogę się wysłowić, trudno jest mi w ogóle połączyć fakty i przyjdzie faktyczna sytuacja, kiedy będzie trzeba coś wyjaśnić, to sędzia może powiedzieć, no ostatnio coś tak trudno ci było to wyjaśnić, trudno mi uwierzyć w twoją wersję. Może tak być, więc trzeba się tego nauczyć, trzeba nabrać doświadczenia w rozmowach z sędziami, bo to też nie jest tak, że sędziego wzywają właśnie ci słabsi gracze, którzy nagle się gubią w trakcie rozgrywki, tylko nie, może być tak, że właśnie im kto jest bardziej doświadczony, tym wie, że tylko sędzia może mu w danej sytuacji na przykład pomóc jednak w takim sensie, że złapie przeciwnika na błędzie, na umyślnym zagraniu, na nawet oszustwie, że sami sobie w takiej sytuacji nie poradzimy, że coś dostrzeżemy, że jest nie tak, przeciwnik powie, a dobra, sorry, pomyliłem się, gramy dalej i ty w tym momencie masz takie, co mogę zrobić? No nie, ja sam mu nie powiem, ja czuję, że on może mnie oszukał, ale no jak zgodzę się teraz, żeby iść dalej, no to nie cofnę, koniec, wzywam sędziego i niech sędzia oceni. Dokładnie, natomiast tutaj jest też bardzo ważny moment na to, żeby powiedzieć o tym, że sędziowie mogą się mylić. I najczęściej na dużych turniejach jest head judge, najczęściej jest to sędzia drugiego bądź trzeciego poziomu, który ma ostateczną decyzję. Więc jeżeli w naszej sytuacji zareaguje sędzia liniowy i my się nie zgadzamy z tą decyzją, to możemy powiedzieć, że odwołujemy się od tej decyzji do sędziego głównego. Także apelujemy do sędziego głównego. I wtedy zdanie sędziego głównego jest decydujące, ale zdarzały się też takie sytuacje, gdzie sędzia główny zmieniał decyzję sędziego liniowego. I to też jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy, że mamy rację, jeżeli czujemy, że faktycznie znamy nasze karty lepiej niż sędzia, który pierwszy raz widzi jakąś interakcję na żywo, to że możemy powiedzieć, że się nie zgadzamy z sędzią, że no, chcielibyśmy zasięgnąć drugiej opinii, mówiąc kulturalnie, tak? Natomiast czasami się zdarza też tak, że sędzia tak
wyda tak zły ruling, że head judge musi interweniować. I takie sytuacje też były, gdzie na przykład head judge zmieniał całkowicie decyzję, albo na przykład zmieniał w ogóle strukturę konsekwencji. Tak, tutaj się Kusza śmiał na twoje określenie, że sędzia liniowy. To jest podział. Floor judge, head judge. No ale tak, no sens jest właśnie- taki, że oczywiście są jakieś instancje, pewnie można się nawet odwoływać gdzieś od decyzji head judge'a, pewnie to już są jakieś rzadsze sytuacje, w których, ale i takie są, więc no Magic jest w pewien sposób tutaj sprofesjonalizowany, nie musimy się bać, są sędziowie, jest ileś możliwości, żeby w takich sytuacjach się ratować i potrzebna jest wtedy po prostu właściwa komunikacja z tymi sędziami i rozumienie tego, co możemy. Co ciekawe, nawet raz była sytuacja w historii Magica, gdzie sędzia dostał DQ z turnieju, który sędziował. To kto wydał taki, sędzia, ale może nie head judge, tak? Nie. Head judge dyscyplinarnie zwolnił sędziego z wykonywania obowiązków. Nice, no nieźle. No dobra. Jadąc dalej po naszych punktach, mamy już mamy opracowany już deck, jesteśmy skupieni na grze, umiemy sobie radzić z presją psychiczną, jeszcze na co mamy wpływ? Na pewno mamy wpływ na właściwe takie przygotowanie psychiczne, fizyczne, poziom zmęczenia, to jak jesteśmy organizmem biologicznym, trochę taką funkcjonującą, żywą maszyną, która może działać lepiej lub gorzej. Tu ja zawsze będę pamiętał radę Czeczmena z Mistrzostw Polski, który powiedział, że dzisiaj się czuje bardzo dobrze, bo się wyspał i czuje, że też lepiej gra. Jak ty tutaj poradzisz naszym graczom, żeby się lepiej przygotować przed, w trakcie i lepiej funkcjonować w trakcie turnieju? Znaczy, przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne, bo jeżeli się dobrze wyśpimy, jeżeli dzień wcześniej nie spożywamy różnych substancji, które zmniejszają naszą wydolność czy zdolności do koncentracji, to na pewno mamy więcej możliwości. Jakby to jest potwierdzone, że jeżeli jesteśmy wyspani, czujemy się dobrze, no to mamy lepsze zdolności poznawcze i tak dalej. Natomiast ja bym chciał tutaj przy tym punkcie zwrócić uwagę na to, że są badania, które pokazują, że przygotowanie fizyczne wpływa na zdolności mentalne. I jest też fajny dokument na podstawie tego badania, chyba na jednej z platform streamingowych, gdzie jest pokazane kilka osób, którzy są zawodowymi graczami różnych gier umysłowych, którzy nigdy nie trenowali fizycznie, a następnie przez 3 tygodnie przed ważnym turniejem wprowadzili ćwiczenia fizyczne. Ich zdolności umysłowe zwiększyły się o prawie 23%. I to jest ogromny wynik, jeżeli chodzi o sporty umysłowe. I faktycznie przy Magicu jest podobnie. Jeżeli wiemy, że mamy duży turniej przed nami i zaplanujemy sobie to wcześniej i 3 tygodnie wcześniej wprowadzimy chociaż minimalną ilość ruchu, jeżeli ktoś się w ogóle nie rusza, to zdecydowanie można poprawić te zdolności umysłowe. Tam to byli zawodowcy, więc wiadomo, że to jest troszkę mniej, ale na przykład dla mnie, gdzie ja ogólnie się staram ruszać, ale nie jest to aż tak bardzo intensywne, ale przed turniejem ruszam się troszkę więcej i faktycznie czuję różnicę też w kontekście tego, jak koncentruję się na różnych zadaniach i w jaki sposób też podchodzę do rozwiązywania różnych zadań. To akurat to jest faktycznie na podstawie badań naukowych i tutaj faktycznie ma to wpływ na nasze zdolności grania w różne gry umysłowe. Są też badania, które pokazują, że w trakcie wykonywania umiejętności czy takich czynności umysłowych w przerwie warto mieć stosunek seksualny, że zwiększa to też bardzo wydajność i efektywność, co było badanie na piłkarzach. I to też potwierdziło, że mieli znacznie lepszą wydajność w drugiej połowie meczu. I to jest taki element, który ma wpływ na funkcjonowanie, bo przygotowanie fizyczne ma ogromne znaczenie przy grach umysłowych, bo jeżeli gramy 8 rund, gramy 9 rund, gramy, nie wiem, topkę jeszcze, no to tych rund jest bardzo dużo. Więc siłą rzeczy jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Jest coraz więcej takich sytuacji, gdzie już popełniamy pewne błędy, już nie dopatrzymy pewnych rzeczy,
Już ostatnio chyba nawet proboszcz mówił o tym, że kończy już granie, bo chce się wreszcie się spotkać ze znajomymi i ma już dość myślenia nad kartonikami. I to faktycznie się przekłada, że jeżeli gramy tych rund dużo, to zmęczenie będzie. Jakby tego się nie da uniknąć, natomiast możemy się na to przygotować. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Warto nie tylko spędzać czas na modo i trzepać ligi, żeby po prostu przećwiczyć wszystkie matchupy, ale też na siłkę albo pójść pobiegać. Nie wiem, tutaj Dokładnie, czyli żartów, żartów, zwłaszcza z tym, jak powiedziałeś, stosunkiem seksualnym przychodzi mi do głowy, ale ten temat zostawmy. To z takim żartem czasami lepiej jest pójść pobiegać niż robić pucharki na MTGO. Dokładnie. Efekt będzie lepszy. No i dobra, no i jesteśmy w domu w takim razie. Wytrenowaliśmy się jeszcze fizycznie, psychicznie, mamy prowiant na turniej, na pewno nie będziemy przez cały dzień głodować, czyli dobre jedzenie, jakieś nawodnienie, może i trochę kofeiny, to w trakcie, żeby po prostu to zmęczenie nie wzięło góry nad nami. A jeszcze jaki trening w domu polecałbyś, żeby rzeczywiście to przygotowanie było lepsze? Taki trening mam na myśli, co możemy przetrenować, żeby się czuć pewniej, żeby nas to potem nie stresowało już na samym turnieju. Znaczy, no to tutaj wchodzą takie elementy jak przygotowanie sideboardu, żeby wiedzieć, jakie mamy karty w sideboardzie, na jakie one są matchupy, ewentualnie sideboard guide'u, jeżeli ktoś stosuje, żeby wiedzieć, w jaki sposób tutaj grać też sideboardem, jakie grać matchupy, jak wygląda w ogóle meta, czego się spodziewamy, jakie są szanse. Jakby takie przygotowanie czysto statystyczne, techniczne, ale przede wszystkim też to, co możemy zrobić, to jest nauczyć się oceniać pierwsze 7 kart, które dobieramy. To jest najważniejsza decyzja, jaką mamy do podjęcia w grze Magic, bo od tej decyzji zależą wszystkie inne. Od tego, jaką rękę kipniemy startową, od tego zależy wszystko, co się później dzieje i mamy możliwość przetrenowania tego w domu, dobierając 7 kart i podejmując decyzję kip czy mul. Najprostsza decyzja i uczenie się właśnie rozpoznawania pewnych wzorów. Jeżeli widzę taką rękę, nie kipuję. Jeżeli widzę taką rękę, zatrzymuję. To możemy przećwiczyć. Można sobie dołożyć do tego scenariusze. Ok, gram na Glee Combo, jestem na playu, czy kipuję taką rękę. Gram na Affinity, jestem na drole, czy kipuję taką rękę. Jakby to wszystko można przećwiczyć w domu i to daje też dużo lepsze rezultaty na turniejach competitive, gdzie ja siadam z przeciwnikiem, ja nie mam takiego, o kurczę, dobra, to czym on gra? Aha, to jak to działa? Tylko mam takie, dobra, znam ten matchup, wiem jakie gra karty, wiem jaką rękę chcę kipować, co musi mieć ręka, żebym mógł ją kipnąć i żebym mógł ją zatrzymać. A jak widzisz te 7 kart, to czy polecasz, już po decyzji nazwijmy to, po decyzji, no najczęściej, żeby zmuliganować, polecasz spoglądanie na wierzchnię karty talii, bo też to bardzo często gracze robią, czyli mają rękę, mają takie, chyba nie kipnę, dobra, mur, ale zobaczę, co by było i takie, kurczę, trzeba było kipnąć. Robić tak? Nie robić? Jak to ocenisz? Zdecydowanie to odradzam. Zdecydowanie odradzam też dlatego, że ta informacja nic nie wnosi. Jakby ta informacja nie miała wpływu na podjęcie mojej decyzji. Gdybym ja miał taką informację, okej, jasne, wiem, że na czubie jest karta, której potrzebuję, land na przykład, drugi, ale ja nie mam tej informacji. Ja podejmowałem decyzję bez tej informacji. Podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogłem podjąć na podstawie tych informacji, które miałem. A dowalanie sobie, że podjąłem złą decyzję, bo z czuba szła karta, której potrzebowałem, to nie jest właściwe, bo to jest podważanie swojej własnej decyzji. To jest działanie na swoją niekorzyść. W przyszłości nam to zaszkodzi. My w przyszłości, mając w pamięci oczywiście ten, nazwijmy to, źle kipniętą rękę, bo rzadko mamy w pamięci dobrze kipniętą rękę, czy dobrze zmuliganowaną rękę, tego, że nawet 6 czy nawet 5 była lepsza niż ta 7,
no możemy potem się sami, że tak powiem, oszukać i sobie pamiętać, kurczę, trzeba było kipnąć tego one-landera, bo dochodzi. Patrzyłem, kurczę, 3 razy potem stopa patrzyłem, było szybko, bym wygrał. Kipniecie i potem się okaże, że no nie, właśnie taka miała być zasada, nie kipujemy na przykład one-landerów i koniec, kropka. Nasz deck na to nie pozwala. Może są deki, które pozwalają, ale ten konkretny nie i to, że potem za każdym razem sprawdzaliście, ten land był w pierwszej lub w drugiej, no nie zafałszowujcie sobie właśnie swoich decyzji tymi dodatkowymi kartami, których znać nie możecie albo nie powinniście, bo zakładamy, że nie oszukaliście, nie podejrzeliście, więc niech to nie wpływa na przyszłość. Macie 7 i tego, tak jak powiedziałeś, Aka, możemy się nauczyć czy przećwiczyć w domu samemu, po prostu ćwicząc na sucho, że się tak wyrażę. Coś jeszcze do tego? Znaczy, ja zdecydowanie polecam niepodważanie swoich decyzji, bo gracze Magica mają bardzo dużą tendencję do tego i bardzo to widać właśnie na turniejach competitive, gdzie jednej tury mi zabrakło, bym cię zrobił, a gdybym to zagrał inaczej, to bym wygrał. No nie, zagrałem w ten sposób i mogę wyciągnąć wnioski z tych błędów na następny raz i tak samo jeżeli gracie na FNM-ach, że na cofanie, czyli źle zagrałem, czy mogę cofnąć? No nie róbcie tego, bo to jest na tej zasadzie, że nasza pamięć działa na zasadzie emocji. Jeżeli coś wywołuje w nas emocje, to jest większa szansa na to, że to zapamiętamy. Więc jeżeli ja odsłaniam karty i widzę kartę, że super doszłoby, to właśnie mam ten efekt, o którym mówisz, że zakładam, że znowu to będzie, bo pojawiły się z tym emocje, zapamiętałem, że to jest korzystne. Nie pamiętamy tych dobrych rąk, bo nie wywołują emocji. I podobnie jest w sytuacji, kiedy gramy i w pewnym momencie podejmujemy decyzję i ta decyzja jest niewłaściwa, no to lepiej na przyszłość zapamiętamy to, że nie mogliśmy cofnąć i poczuliśmy się, nie wiem, źli, smutni, wkurzeni i tak dalej, że podjęliśmy taką decyzję, niż jeżeli ktoś nam pozwoli cofnąć i powiem, dobra, no to teraz zagramy optymalnie, no, bo tak się nic nie nauczymy. Bardzo dobra rada. Ostatni z wynotowanych przeze mnie punktów, kiedy przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, czyli właściwe tasowanie deku. To jest rzecz, która jest od nas zależna, której możemy sobie pomóc. Co powiesz na ten temat? Znaczy tutaj ten temat bym rozpatrywał w 2 kategoriach. Jedna rzecz to jest w ogóle roztasowywanie się i pamiętanie o tym, żeby deck był przetasowany. Jeżeli kończymy rundę, skończyliśmy grać, odsolidujmy się od razu, wyciągnijmy karty, roztasujmy się na kubki, z tego względu, że siadając do następnej rundy mamy już przetasowany deck. On jest w pełni zrandomizowany. Natomiast jak siadamy do gry i zaczynamy się dopiero wtedy odsajdowywać, zaczynamy się roztasowywać, to raz, że tracimy cenne zasoby, bo moglibyśmy wykorzystać to roztasowanie na przykład po mulliganie, a 2, że tracimy na to dodatkowy czas. Tracimy na to energię, którą możemy poświęcić na samym początku rundy, żeby podjąć właściwą decyzję. I tutaj to jest też taki element, że roztasowywanie pomiędzy rundami daje dużo więcej przewagi, bo można się roztasować tylko raz w danej grze. Więc jeżeli ja się roztasuję raz i wezmę mulligana, to później Roztasowanie, czyli powiedzmy ten pile shuffling, tak? Czyli że Tak. rozkładamy na ileś tam kubek, 7, 8, w zależności kto jak lubi, to jest to, co możemy zrobić raz na grę. Chociaż poczekaj, właśnie Kusza teraz napisał wow, stop, bullshit alert, Kusza, damy ci chwilkę w takim razie, co przekłamaliśmy, co się źle zrozumieliśmy. Zaraz zobaczymy, co nam tu Kusza ten. Już, dobra, dymy, czat pisze dymy. No jest, no, dobra. Co nam Kusza zakwestionuje? Randomizacja deku nie zależy od początkowego ustawienia i rozłożenia na kubki, nie randomizuje deku. Dlatego jest dozwolony tylko raz na grę, bo w niczym nie pomaga. To znaczy, no, poniekąd Kuszetko ma rację,
bo jest dozwolone tylko raz ze względu na to, że schodziło za dużo czasu turniejowo i na to zwracali uwagę, że się można było roztasowywać po 5 minut. Natomiast samo roztasowanie, chodzi mi o to, że randomizuję w kontekście po grze, którą właśnie skończyliśmy. To mam na myśli. Bo faktycznie deck rozłożony na kubki nie jest losowy, dlatego się go jeszcze przetasowuje w rękach, dlatego się go jeszcze później przekłada. Natomiast po zakończeniu gry, czyli kiedy zbieramy landy, które mieliśmy, czyli na przykład 10 landów, 6 speli, które były zagrane i rozłożymy na kubki, to ta pula jest dużo lepiej rozłożona w deku, niż gdybyśmy potasowali go w rękach. Tak, to znaczy, kurczę, ja tak zrozumiałem przynajmniej radę Haki, że skoro wszyscy gracze lubią, albo większość lubi tasować na te kubki, która to metoda nie jest metodą taką randomizowania, bo rzeczywiście tam odkładamy co 7 i potem musimy przetasować w taki sposób, żeby to było dobrze potasowane i zrandomizowane, to my to zróbmy właśnie wcześniej, zróbmy w przerwie, zróbmy po zakończeniu poprzedniego meczu, i potem właśnie siądźmy do kolejnej partii, wtedy już potasujmy w sposób taki randomizujący, bez tego marnującego czas rozkładanie na kubki, natomiast z tym, że to nam dobrze potasowanie daje przewagę, żeby właśnie na pewno dobrze zrandomizować ten deck. Ja to tak też rozumiem, czyli jeżeli skończyliśmy długą grę, w której wszystkie landy były razem, i my tę talię po prostu złożymy ze sobą w jedną kubkę, potem usiądziemy z przeciwnikiem i też niedbale potasujemy, myśląc, że randomizujemy dobrze, ale potasujemy niedbale, to może być tak, że okaże się, że właśnie nie porozdzielaliśmy tych landów. On nie jest zrandomizowany. Te kilka przełożeń, nawet naszych i przeciwnika, sprawi, że to nie będzie wystarczająco potasowany deck. Więc ta ostatnia rada, czy ten ostatni aspekt, który my omawiamy, jest taki, żeby na pewno dobrze potasować deck. To chwilę zajmuje. Jeżeli my potrzebujemy takiego komfortu, tego rozłożenia na kubki, przy której okazji najczęściej liczymy te karty i potwierdzamy, że na pewno wszystkie w deku są, to zróbmy to w przerwie i potem raz, sami dla siebie nie będziemy tracić czasu już jak zacznie się nowa runda, nie będziemy tracić przeciwnikowi tego czasu. To ja dodam jeszcze, odpowiadając na komentarz Kuszy, że tak, siadając do następnej rundy, ja biorę deka do ręki i ja go tasuję w rękach. Oczywiście dokonuję tej randomizacji na oczach przeciwnika, jak najbardziej. Mi chodzi o to, że ja tej randomizacji nie robię, ja nie roztasowuję po to, żeby ułożyć deka, bo to jest cheating, zgadzam się z tobą, tylko chodzi mi o to, że siadając do następnej gry, ja tracę mniej czasu i mam możliwość roztasowywania się po muliganie, jeżeli ja przetasuję się w rękach kilkanaście razy i dam przeciwnikowi do przełożenia, do przetasowania i tak dalej. Tak, plus Kusza, ty mówisz pewną teorię, pewne przepisy, jaki jest i my kładziemy właśnie na nacisk dla kogoś, dla którego kogoś może ktoś nie przywiązywał takiej wagi, on wie, że ma przetasować, ale technicznie koniec końców jeden gracz przywiązuje większą uwagę, lepiej to potasuje, te karty nie wiem, właśnie rozdziela w sposób rzeczywiście bardziej randomowy, a ktoś zrobi to krócej, szybciej i właśnie mu to tasowanie takie nie wyjdzie i koniec końców to będzie właśnie niezgodne z przepisami, bo nie będzie to zrandomizowany deck. Więc nasza taka ostatnia rada, co jest, proszę, nie istnieją lepiej i gorzej. Jak nie istnieją lepiej i gorzej? No to o to mi chodzi, że może nie być zrandomizowany, o tym nie wiesz, bo zrobiłeś to niedbale. Tak, dokładnie tak. Okej. Ale może być też taka talia ułożona, jakby to powiedzieć, że wszystkie, nie wiem, 20 landów w deku jest na dole i to jest totalnie niepotasowane, a jest na przykład podzielona tak, że 10 jest gdzieś w środku i 10 ten. Czy jest to bardziej, lepiej potasowane? Mniej? Dobra, kurczę. Ja myślę, że chodzi tylko o to, żeby na pewno zrobić tak, żeby deck był jak najlepiej potasowany, najlepiej zrandomizowany i stracić na to najmniej czasu. Znaczy też chodzi mi o to, żeby jak tasujemy, żeby mieć na przykład talię i złapać ją w ten sposób, żeby nie pokazywać dolnych kart, nie pokazywać kart, które przetasowujemy, bo to też bardzo często się pojawia, już idąc jakby dalej, że
tasując karty, dajemy przeciwnikowi mnóstwo informacji. Jakie karty, jaki deck i tak dalej. I bardzo często robimy to bezwiednie. A jak weźmiemy deka i na oczach przeciwnika, ale tak, żeby nie widział, jakie są ostatnie karty, i tak, żebyśmy my nie widzieli, jakie są ostatnie karty, to wtedy ma to dużo lepsze znaczenie. Warto wtedy odwrócić głowę, żeby nie było podejrzenia, że ktoś oszukuje albo że patrzy na kartę, że ma jakieś dodatkowe informacje, czy w jakiś sposób tutaj próbuje manipulować talią. Chodzi o to, żeby dawać jak najmniej informacji przeciwnikowi na temat naszych kart, a jednocześnie uzyskać jak najwięcej informacji od przeciwnika odnośnie jego kart. I myślę, że możemy ten wątek zamknąć. Czy jeszcze jakiś aspekt psychologiczny gry w Magic chciałbyś poruszyć? Wydaje mi się, że z naszych wcześniej wypisanych omówiliśmy wszystkie. Znaczy, ja bym chciał i zachęcam też bardzo do tego, żeby obserwować siebie, żeby zobaczyć, jak reagujemy w różnych sytuacjach grając w Magica, w jaki sposób reagujemy, bo ważnym elementem też jest znajomość struktury turnieju, w jaki sposób działa wejście do top 8, w jaki sposób działa liczenie na przykład tego, kiedy wziąć remis, kiedy nie, kiedy powiedzieć, że nie zgadzamy się na remis, kiedy nam się to nie opłaca. Bo nie ma nic gorszego niż wzięcie remisu i wylądowanie na 9. miejscu, bo się źle popatrzyło. No i niestety może to wywołać frustrację i może to wywołać złość. Natomiast też chodzi o to, żeby przede wszystkim patrzeć na to, co nam pomaga. Dla mnie na przykład to, co mi bardzo pomaga pod względem psychologicznym w Magicu, to jest to, że mam na przykład karty w tej samej wersji, że mam karty w określonej wersji, która mi się podoba, że mi się przyjemnie gra tym deckiem, że ja lubię na niego patrzeć, lubię go tasować, lubię go rozkładać i tak dalej, bo wiem, że to się przekłada na to, że im więcej ja mam komfortu z grania tym deckiem, tym łatwiej jest mi się skupić na innych elementach, więc dlatego na przykład jeżeli gram kartami, to gram tylko angielskimi w tej samej wersji, bo te warunki estetyczne są dla mnie ważne. Jeżeli mam landy, to chcę mieć je w określonym stylu pasującym do deka, bo też mi to ułatwia. Ten jakby zmysł estetyczny mi podpowiada, że ja tak chcę tą talię mieć i komfort grania tą talią przekłada się na to, że ja tą talią wygrywam. Tak, myślę, że to może mieć znaczenie, jak najbardziej. Lubimy różne wersje kart i gracze przykładają dużą uwagę czasami do konstruowania swoich talii, kupują, czasami sprowadzają, czy właśnie inne wersje językowe, czy jakieś konkretne arty, więc jeżeli tutaj w ten sposób możemy sobie pomóc, to zróbmy. Tak, zdecydowanie. Tak, jakby granie talią ma być dla nas przyjemnością. To dla nas ma być fajne, dla nas ma sprawiać frajdę, więc zróbmy coś z tym deckiem, co będzie nam dawało frajdę, ale też będzie dawało taki poziom indywidualności, że jeżeli ja gram talią, to na przykład, nie wiem, mam swoją ulubioną playmatę, na której się czuję, nie wiem, komfortowo. Ja na przykład jak grałem elfami w Legacy, to miałem i matę z Nisą i miałem figurkę Nisy z tej serii pop z tymi takimi dużymi głowami. Okej, kojarzę, no. Tak, no i dla mnie to było na przykład ważne, żeby je mieć ze sobą na turnieju. Warto jest mieć ze sobą, warto sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani do turnieju, czyli właśnie wziąć jedzenie, sprawdzić, czy faktycznie mamy wszystkie rzeczy, sprawdzić decklistę, żeby nie robić decklisty w ostatnim momencie, tylko żeby na przykład przygotować sobie kilka decklist, jeżeli planujemy albo nie jesteśmy pewni jakiejś jednej karty czy dwóch, żeby nie musieć tego przepisywać, żeby wziąć sobie dodatkowe kilka koszulek, które mamy do talii, gdyby się na przykład jedna rozerwała, żeby móc ją wymienić. Takie drobne rzeczy, ale to są takie elementy, które każdy musi gdzieś też indywidualnie sobie odkryć i zobaczyć, co dla tych osób jest ważne i w jaki sposób to im pomaga w takim kompetytywnym graniu. Czyli jak wspomniałeś, matę musimy mieć właśnie oprócz deckboxa, koszulek, kart, tokenów, matę, może kostki na przykład, nawet jeżeli nasz deck ich nie wykorzystuje,
no to raz, że trzeba zacząć od rzucenia, może przeciwnik będzie potrzebował i może po prostu sobie też ułatwimy grę, porządkując, kiedy pożyczymy przeciwnikowi kostki, których nie będzie miał, do tego jeszcze coś do zapisywania, trakowania życia, lepiej papierowe jakiś notes niż elektroniczne, czy te tablety takie, bo to wszystko to są rzeczy, które nam po prostu ułatwią cały turniej, całą grę. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że jadąc na turniej jedziemy z nastawieniem, że chcemy wygrać. I no, takie powinniśmy mieć założenie. Ja jadę pokazać, że jestem zwycięzcą tego turnieju, a nie, że no może się uda, może się nie uda. Więc jeżeli ja jadę z mentalem, że ja jadę wygrać ten turniej, to ja się przygotowuję do tego, czyli zwiększam swoje szanse nawet o te 1, 2, 3%, bo sumarycznie da mi to znacznie więcej. Jeżeli znajomość mojego deku, znajomość rzeczy, które mam ze sobą, odpowiednie przygotowanie zwiększy mój win ratio o na przykład 10-15% w różnych matchupach, to jest dużo. Zdecydowanie tak. No dobra, to słuchajcie, omówiliśmy chyba kwestie tych aspektów psychologicznych gry na turnieju. Przejdźmy teraz do trzeciego tematu naszej rozmowy, czyli do samego organizowania turnieju. Haka, to jest twoja druga twarz. Rozpocząłeś w sierpniu zeszłego roku serię chyba, no tak to powiem, turniejów Common Sense w Rzeszowie. Tam to rozkręcasz, powiesz, jak to się zaczęło i jaka jest tam twoja rola? Znaczy, zaczęło się już parę lat temu, bo ogólnie eventy, czy wydarzenia, czy turnieje organizuję już od długiego czasu. Natomiast w Rzeszowie był taki problem, że w pewnym momencie brakowało sędziego, żeby można było grać w taki sposób bardziej kompetytywny i brakowało miejsca. Teraz to się troszeczkę zmieniło, bo jest możliwość grania takich turniejów kompetytywnych, jest sędzia, jest więcej możliwości organizacyjnych, więc dzięki temu to ruszyło, bo plan jako taki był zawsze i to gdzieś się też rozwijało, natomiast samo zaangażowanie się w Paupera dla mnie też oznaczało wejście i zaangażowanie się w pewną organizację tej sceny turniejowej. Jako że bardzo lubię turnieje competitive, no to nie lubię czekać, aż ktoś to zrobi. W sensie, że nie lubię czekać i liczyć na to, że ktoś zrobi turniej competitive, gdzie wiem, że mogę sam to zrobić i mogę zaprosić innych ludzi do tego, żebyśmy się wspólnie razem bawili tak w formie bardziej turniejowej, kompetytywnej i żebyśmy mogli wspólnie więcej rzeczy robić. Więc ta organizacja przyszła mi dosyć naturalnie. Bardziej to była kwestia zebrania, porozmawiania z odpowiednimi osobami, przeforsowania pewnych pomysłów. Czasami trzeba być bardziej stanowczym, czasami trzeba być troszkę mniej stanowczym. Natomiast pewne rzeczy trzeba dopiąć i trzeba zrobić od początku do końca. Natomiast ja myślę, że dla mnie organizacja turniejów jest takim ważnym elementem, który niekoniecznie bym łączył z Magiciem. W sensie ja lubię samo organizowanie turnieju, samo właśnie załatwianie różnych rzeczy, które są związane z turniejem, organizację. Lubię też te kontakty z graczami. Lubię, nawet jeżeli by miało przyjechać znacznie mniej osób niż zakładam, to i tak się cieszę z tego, że na przykład przyjeżdżają ludzie z innego miasta, że fajnie się bawili, że była fajna atmosfera. Jakby tutaj też bardzo mocno wchodzi takie podejście, nieważne co robię, ale ważne, żeby zacząć, że pewne rzeczy przyjdą z czasem, skalowanie przyjdzie z czasem, pewne osiągnięcia przyjdą z czasem, że trzeba po prostu zacząć to robić, a w trakcie też pewne rzeczy wyjdą, się wyklarują. Jak startowaliśmy w sierpniu z Common Sensem, to było to na zasadzie takiej, że mamy pomysł, mamy ideę, mamy sędziego, mamy miejsce, próbujemy. Natomiast teraz mamy więcej tych możliwości, mamy więcej feedbacku też, wiemy w jakim kierunku chcemy to rozwijać, więc to też jest tak, że dużo się uczymy z imprezy na imprezę. Mam nadzieję, że
Common Sense teraz na początku roku będzie znacznie lepszy w odbiorze niż poprzedni. I to nie dlatego, że poprzedni był zły, tylko też dlatego, że po prostu dużo rzeczy się nauczyliśmy, jeżeli chodzi o to, czego oczekują gracze i jak sprawić, żeby ten turniej był faktycznie takim fajnym przeżyciem, a nie tylko kolejnym punktem na mapie, tak? Czyli tak, projekt jest długoterminowy, planujecie kontynuować go przez lata, jak dobrze rozumiem. Mówisz my, czy możesz powiedzieć, kto jest, że tak powiem, z tobą na pokładzie organizatorów i na kogo możesz liczyć? Znaczy tak, no to tutaj ja jestem jako osoba głównie koordynująca wszystkie te elementy, natomiast oczywiście współorganizatorem z ramienia sklepu Zagrajmy jest na przykład też nasz sędzia, czyli Robert Szura, który bardzo mocno się angażuje i wrócił do Magica i do sędziowania Magica po wielu, wielu latach przerwy. I faktycznie, no to tutaj z tej perspektywy takiej organizacyjnej, czy reprezentowania sklepu, no to tutaj Robert przejmuje większość obowiązków. Ja z kolei bardziej biorę na siebie kontakt z community i pewne założenia co do atrakcji, co do tego, co może się wydarzyć. Też jest takie, no, powiedzmy, cichy plan, że może się uda zrobić odpowiednik Fame MMA, tylko że w Pauperze, żeby właśnie zrobić taki turniej, gdzie jest stricte jest jeden pojedynek, czyli dany gracz kontra dany gracz, jest na przykład best of five, żeby to zobaczyć w takiej formule. Jest dużo możliwości, które można zrobić, jeżeli chodzi o Paupera. Jest mnóstwo opcji, które właśnie rozważamy też z Robertem. No, Robert też zajmuje się kwestiami technicznymi, na przykład co do streama, więc też przy tym common sensie będzie dużo więcej opcji, dużo więcej sytuacji, które chcemy wprowadzić. Dodatkowo może się uda wreszcie wprowadzić to, że po turnieju stream będzie podzielony na poszczególne rundy z komentarzem dogranym. Jakby jest dużo opcji, które rozważamy, natomiast wszystko małymi kroczkami, bo powiedzmy, że ostatnio coś tak nasze lokalne community zapadło w letarg pauperowy, więc mam nadzieję, że akurat do common sensu się obudzą. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to, czy to jest plan długoterminowy, to tak, zdecydowanie to jest plan długoterminowy. No bo też nie da się ukryć, że nazwa jest tak skonstruowana, żeby też łączyć pewne inicjatywy, czyli mamy Common Sense Pogadajmy o Pauperze, Common Sense Zagrajmy w Paupera, będą inne inicjatywy z serii Common Sense, więc na pewno to ma też założenie takie, żeby to się rozwijało i żeby rosło troszeczkę większe, troszeczkę silniejsze, troszeczkę bardziej atrakcyjne dla graczy, ale też z takim założeniem, żeby przyciągnąć też osoby, które w Paupera nie grały. I to jest na przykład taka ciekawostka, że na turniejach lokalnych bardzo dużo jest nowych graczy, którzy w ogóle zaczynają grać w Magica i w ogóle zaczynają grać w turniejach i zaczynają od Paupera. I to jest dla mnie taki, uważam, duży sukces, bo coś jest w tym, w jaki sposób nasze community się tworzy, w jaki sposób funkcjonuje, że nowi gracze przychodzą i zostają. I powiedziałeś też, że w porównaniu do tej pierwszej edycji, którą ja zapamiętałem jako bardzo pozytywną, była duża ekipa z Warszawy, też chwalili, że teraz wiele się nauczyliście i na pewno ta edycja, która będzie w lutym, już za 3 tygodnie, za 2 tygodnie, Za 2 no to tygodnie, już 8-9 lutego. będzie jeszcze lepsza. Powiedz, czego mogą się spodziewać gracze, takie jakieś porównawcze, czym będzie się ten turniej różnił? Znaczy, ten turniej na pewno będzie się różnił tym, że jest to turniej, który już gdzieś jest, ma pewne zaufanie w Polsce, że to nie jest pierwsza edycja, że ta taka najtrudniejsza, żeby w ogóle przekonać kogoś do przyjazdu. Tutaj, tak jak powiedziałeś, są osoby, które były, które mają pozytywne wrażenia, które mają pozytywne emocje z tym związane i które też prawdopodobnie będą to dalej dzielić i przekonywać kolejne osoby, żeby przyjechać. Może się uda, że na Common Sense przyjedzie kilka znanych osobistości ze świata Paupera naszego polskiego. Natomiast tutaj
jeszcze czekam na potwierdzenie informacji. Natomiast na pewno będzie do wygrania baj na turniej Common w Poznaniu. Na pewno będzie dużo więcej atrakcji, jeżeli chodzi o strefę i turniejową, i poturniejową, związaną też z integracją, więc tutaj mam nadzieję, że na tym polu się uda troszkę więcej zadziałać. Może się uda właśnie wprowadzić, że tak powiem, drobne atrakcje związane z osobami, które przyjadą, czyli na przykład z osobami, które są bardziej rozpoznawalne i które też będą chciały, że tak powiem, troszeczkę więcej zabawy wprowadzić do Paupera w różnych formatach, w różnych opcjach. Także możliwości są duże, natomiast przede wszystkim to, czym się też będzie różnić ta edycja od poprzedniej, no to na pewno to jest to, że na tym Common Sensie będzie znacznie więcej takiego nastawienia na granie trio, że też to trio jakoś zafunkcjonowało ostatnim razem i że faktycznie, tak jak analizowaliśmy sobie różne struktury pauperowe w różnych turniejach, to faktycznie ten Pauper Trio jest takim obszarem, który jest dosyć unikalny na skalę Magica i że faktycznie przyciąga graczy i to zachęca też do tego, żeby zostać na ten drugi dzień. Natomiast liczę też na to, że więcej osób będzie z lokalnego community. Niestety coś, czego nie mogliśmy przewidzieć wcześniej, kiedy planowaliśmy tą datę, to było to, że wtedy też jest pre-release nowego dodatku. I to nam troszkę weszło pod koła, ale mam nadzieję, że dla naszej społeczności pauperowej to nie będzie jakiś duży problem. Tutaj Kusza w międzyczasie zapytał, czy stół do streamingu będzie odrobinę węższy, żeby można było zobaczyć, co robi oponent. Rozumiem, że nie na streamie samym nie można było zobaczyć, tylko po prostu się tak daleko siedziało od oponenta. Tak, w sensie, bo Kusza nawiązuje do tego, że stream był przy stole do gier planszowych, który z założenia jest bardzo szeroki i tam faktycznie przeciwnik siedział na drugim końcu pokoju niemalże. Także tak, odpowiadając na pytanie Kuszy, tak, jest zupełnie inne miejsce, w którym będzie przeprowadzany stream. Będzie to miejsce, w którym standardy będą spełnione, jeżeli chodzi o odległość przeciwnika od gracza. Więc będzie na takich normalnych, tradycyjnych zasadach. Nawet można powiedzieć, że wychodzimy też ze streamem do ludzi. Czyli, że stream będzie normalnie częścią turnieju, że nie będzie w osobnym pomieszczeniu, nie będzie w żaden sposób odizolowany. To nie będzie tak, że nagle dwóch graczy znika, tylko oni realnie będą częścią turnieju. Natomiast oczywiście, żeby zapewnić im spokój i możliwość grania w komfortowych warunkach, trzeba będzie to troszkę może jakoś oddzielić, może odgrodzić, ale no na pewno będzie można na żywo obserwować ich zmagania. No, odważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o techniczne przeprowadzenie takiego streamu wśród ludzi, no spoko, no. Czyli tak, powiedzmy konkretnie, czyli 8-9 luty to już data padła, Rzeszów, na pewno my wrzucimy link do wydarzenia pod filmem, ale tak, 2 dni pauperowego grania, pierwszego dnia turniej singlowy, drugiego dnia turniej trio. Czy jeszcze jakieś eventy poboczne? Znaczy tak, będzie na pewno Cube on demand. Jeżeli zbierze się 8 w dowolnym momencie, można odpalić Cube'a. Możliwe, że jeżeli będą chętni, będzie możliwość side eventu też z draftu, tylko że na przykład z Innistrad Remastered albo z nowego dodatku, jeżeli ktoś będzie chciał. Natomiast atrakcje mogą się jeszcze pojawić, bo tak jak mówię, czekam jeszcze na potwierdzenie pewnych rzeczy i pewnych zdarzeń. Natomiast jeżeli się potwierdzą, to może być tak, że faktycznie dużo się będzie działo takich rzeczy drobnych, ale myślę, że bardzo wartościowych dla graczy Paupera. Na ile osób jesteście przygotowani? Że może być jakby, że się pomieści w razie czego. Limit miejsc mamy 64. Wątpię, żeby było pełne 64. Realnie w pomieszczeniu, w którym będzie turniej, to jest 48 osób. Okej. A wiesz, ile teraz już jest osób zapisanych na ten moment? Bardzo trudne pytanie mi zadajesz. Powiem tak, zapisanych jest takich, które zadeklarowało się, że będzie, jest ponad 26 osób, natomiast nie są to osoby, które potwierdziły to poprzez płatność.
poprzez kupność biletu, więc nie jestem w stanie powiedzieć na 100% ile jest tych osób, które będą faktycznie, wiadomo, ale jest to zaplecze dosyć duże. Myślę, Tak, że 5 rund no to na pewno, natomiast możliwe, że się uda 6 rund plus topka. trzymamy zatem kciuki i zachęcamy, żeby pojechać. Turniej, poprzednia edycja była bardzo, bardzo pozytywnie odebrana i słyszałem same pozytywne głosy. Do wygrania, między innymi, tak jak powiedziałeś, buy na turniej Common Poznań, czyli też tak fajnie, pozytywnie, bo chyba dość świadomie wybraliście zarówno datę tego wakacyjnego turnieju przed Commonem Katowice i wtedy też można było wygrać buy na Katowice, teraz przed Commonem w Poznaniu, tak trochę czynicie się satelickim turniejem wobec turnieju Commony właśnie i Poznań i Katowice. Znaczy tak, to faktycznie było w porozumieniu z organizatorami turnieju Common. Dosyć ściśle współpracujemy ze stowarzyszeniem Common Magic. Ja też mogę się pochwalić, że jestem członkiem stowarzyszenia, więc też mam możliwość kontaktu i dowiedzenia się, czy na przykład jest szansa na buy w danym momencie, czy nie. No i tutaj też faktycznie, jak każdy buy zresztą, jest trochę uzależniony od ilości uczestników, bo w przypadku powyżej 32 uczestników będzie możliwość wygrania 2 bajów, natomiast powyżej 16 osób 1 baj. Natomiast jeżeli będzie poniżej 16 osób, no to niestety ten baj nie będzie do wygrania. Takie są też zasady ustalone przez stowarzyszenie i to jest jasne i to ma bardzo dużo sensu, więc siłą rzeczy zobaczymy, natomiast na pewno to, że common sense jest przed commonem, było też w porozumieniu i było z założeniem takiej myśli, że common sense jest trochę takim punktem, takim trochę trialem przed właściwym commonem, gdzie można przetestować różne konstrukcje w bardziej kompetytywnej atmosferze. Ja myślę, że tutaj jest to jak najbardziej synergiczne zagranie, więc fajnie. No dobra, jakich rad byś w takim razie udzielił jako organizator turniejów innym, którzy również chcieliby zorganizować turniej w swoim mieście, w swoim LGS-ie? Co jest takie najważniejsze? Znaczy ja myślę, że najważniejsze to jest kontakt z osobami, które mogą tutaj pomóc, że nie należy wszystkiego robić samemu, że tutaj warto jest znaleźć ludzi, którzy faktycznie chcieliby pomóc, którzy mogą jakoś pomóc, którzy się jakoś zadeklarują i na tej podstawie takiej wstępnej grupy już ułożyć pewien plan, ale podstawą no to jest jednak pewna realność, czyli jeżeli chcemy zrobić turniej rangi competitive, no to musi być sędzia. Jeżeli ma być turniej na większą ilość osób, no to musi być miejsce zapewnione. Jeżeli to ma być turniej dwudniowy, musi być zapewniona możliwość jakby operowania dla osób, które przyjeżdżają, żeby mogły na przykład znaleźć nocleg i tak dalej, czyli odpowiednio wcześniej turniej zaplanowane. Tutaj na przykład we Wrocławiu był 18 stycznia był challenge i ja osobiście nie dałem rady pojechać, bo dowiedziałem się za późno. W sensie nie byłem w stanie tak przełożyć planów, żeby na turnieju być, z czego no niestety bardzo żałuję i chciałbym być na turnieju. Więc to jest taki element, który zaznaczam, że danie ludziom czasu na wprowadzenie pewnych elementów do grafika czy do kalendarza jest bardzo istotne. Też warto zwrócić uwagę na inne miasta. Jakby dla mnie ważne od samego początku było to, żeby organizować turniej, który jest w porozumieniu z innymi organizatorami. Z tego względu, że faktycznie ten kalendarz w okresie wiosennym i jesiennym jest bardzo zapełniony i warto wiedzieć, jakie są wydarzenia, jak mniej więcej się te ruchy pojawiają, jeżeli chodzi o community, gdzie się pojawia najbliższy turniej, więc dlatego też warto być w kontakcie z innymi organizatorami, żeby mniej więcej też wiedzieć, nawet dopytać, słuchajcie, chciałbym zrobić wtedy i wtedy, czy jest to ok? I ktoś na przykład odpisuje, no wiesz co, nie bardzo, bo nasza ekipa wtedy jedzie, nie wiem, do Berlina, tak? Albo jedzie, nie wiem, do Poznania.
Więc to są takie elementy, do których zachęcam. Natomiast z takich bardziej optymistycznych rzeczy to przede wszystkim zachęcam do tego, żeby po prostu robić, żeby próbować, żeby miał to być turniej lokalny, ale o atmosferze competitive, to już będzie super. Tak, myślę, że ta rada patrzenia w kalendarz jest jak najbardziej zasadna, bo dużo się dzieje. Właśnie mamy chyba dość aktywne community pauperowe w Polsce i tych wydarzeń różnych jest naprawdę, naprawdę sporo i czasami ciężko wcisnąć coś w kalendarz pomiędzy duże wydarzenia, czy nasze krajowe, czy już i zagraniczne, bo te paupergedony, właśnie tak jak powiedziałeś, i są ekipy, które jeżdżą gdzieś, czy do Berlina, czy do Ostrawy, jeśli dobrze kojarzę. I fajnie, że takie turnieje się dzieją. Też nie mogłem być na turnieju we Wrocławiu, ja mam, przyznam, niestety za dużo cały czas zajętości takich osobistych, rodzinnych, ale staram się na ile mogę obserwować zdalnie i chociaż przez Pauper Dojo takie inicjatywy wspomagać, więc tutaj pozdrawiam Michała Duńskiego, który też gościł na kanale w turnieju noworocznym, on tam był no chyba co najmniej współorganizatorem, ale na pewno osobą, od której ja się dowiedziałem o tym turnieju, która dużo o tym opowiadała i zapraszała, więc też turniej mi się udał i zjechało i też 5 rund rozegrali co najmniej plus topkę i chyba tak długo grali, że ostatecznie top 4 już się splitnęło, bo po prostu było za późno. Ale też mu bardzo szczerze gratuluję, że taką inicjatywę rozkręcił, bo na przykład Wrocław bardzo długo był chyba taką białą plamą na przykład na mapie pauperowej Polski, gdzie Discord milczał, nic tam się nie działo, a teraz jak wrzucają relacje, to zawsze z turniejów ich takich cotygodniowych tych osób trochę tam jest, więc róbcie, warto się angażować i my Was wesprzemy. Jeżeli ktoś się jeszcze zgłosi albo będzie potrzebował pomocy, to może liczyć na nasze wsparcie. Zdecydowanie, jeżeli jakoś tylko mogę pomóc albo w jakiś sposób mogę coś podpowiedzieć, to zachęcam do kontaktu i działamy ku wspólnej idei. Super, bardzo fajne zakończenie tego wątku, tak sobie myślę. Zbliża się powoli północ, czyli znowu wyszło długi odcinek przegadany. Mam nadzieję, że ciekawie Wam się tego słuchało. Haka, mi się na pewno bardzo przyjemnie z Tobą rozmawiało. Czy jeszcze na samo zakończenie chciałbyś jakieś podsumowanie, coś jeszcze dodać, co może wcześniej nam umknęło? Znaczy, chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony, że jesteśmy do samego końca, bo nie spodziewałem się, że będziemy siedzieć i rozmawiać i że faktycznie będą chętni, żeby o tym posłuchać. Jakoś tak, może przez chwilę miałem trochę mało wiary. Natomiast powiem tak, ja się bardzo stresowałem przed tym odcinkiem. I to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę też innym osobom, że warto mówić o swoich odczuciach, o swoich emocjach, bo ja się stresowałem i czuję, że ważne jest to, żeby inni też wiedzieli, że to nie jest takie, wiecie, proste, łatwe, że to jest takie wszystko zaplanowane, wszystko wiemy co, gdzie, jak, tylko jednak jest ten element, gdzie warto się z tym zmierzyć i to jest też taki element, do którego zachęcam. Właśnie też nawiązując do początku odcinka, żeby też zgłaszać się do Prospera, bo wyjście z inicjatywą, bycie taką osobą też proaktywną bardzo pomaga i w kontekście turniejowym, i w kontekście właśnie pewnego budowania swojej świadomości, czy budowania pewnych nawyków związanych z graniem, czy w ogóle dzieleniem się informacjami, więc jeżeli coś chcecie zrobić, czy to są turnieje, czy chcecie o czymś porozmawiać, to po prostu działajcie, róbcie to, zaangażujcie się, spróbujcie, bo nie wiadomo, może się uda, może się nie uda, ale na pewno lepiej spróbować niż żałować, że się nie spróbowało. Super, dokładnie tak. Haka, serdecznie Ci dziękuję za ten odcinek dzisiaj. Trzymam kciuki za kolejny odcinek podcastu i podsyłaj go, gdy tylko stanie się publiczny. Z przyjemnością go wysłucham. Trzymam kciuki również za w takim razie turniej zbliżający się, jeszcze raz powtórzmy, Common Sense w Rzeszowie 8-9 lutego. Na pewno będzie link do wydarzenia, więc na dzisiaj chyba to tyle. Dzięki, trzymaj się, dobrej nocy i
Do zobaczenia w Pauper Dojo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość wypowiedzenia. Wszystkiego dobrego, dzięki. A ja jeszcze dosłownie 2 ogłoszenia na koniec w takim razie, bo o najbliższym turnieju powiedzieliśmy, to jest właśnie Rzeszów, Common Poznań, no to jeszcze luty, więc trochę czasu mamy, a 2 ogłoszenia są takie. Zainspirowany z kolei inicjatywą Łukasza Węcki, który do mnie napisał i którego już dawno nie widziałem i mówię mu, że tęsknię i żeby się odezwał i że mieszkam tam, gdzie mieszkałem, czemu nie dzwoni, postanowiliśmy uruchomić podcasty Pauper Dojo. Właśnie takie rozmowy jak ta, takie rozmowy jak były wcześniej, czy z Tomaszem i Radomirem, czy z Frankiem, Skórą i Sotkiem, powiedzieliście, no właśnie Łukasz i jeszcze inni mówili, słuchajcie, jakby to było w formie podcastu na Spotify'u, żeby tego można było posłuchać, żeby to można było sobie ściągnąć, to my byśmy słuchali. Więc my powiedzieliśmy, dobrze, to w takim razie myślę, że nawet już od przyszłego tygodnia coś takiego ruszy. Nie będziemy tworzyć specjalnie treści na Spotify, po prostu nadamy albo taki format nawet z obrazem, ale wiem, że Spotify to jakoś sobie inaczej przetwarza, można to właśnie i zapisać łatwo, więc i bez internetu potem odsłuchać, to będzie. Więc takie odcinki, zastanowimy się, które jeszcze będą pasowały, czy jakieś analizy może Kuszy i Czeczmena, czy właśnie relacje z turniejów będzie się dało umieścić w formie podcastów, to będzie w takim razie i też na pewno jakiś link wrzucimy, żebyście mogli w tej formie, skoro macie ochotę, to czemu nie, to nie jest dla nas jakiś duży wysiłek. Jeżeli jeszcze mielibyście jakieś inicjatywy, co w takim razie w Pauper Dojo moglibyśmy zrobić, co zmienić, to nam dawajcie znać, no, my jakby odpowiemy na wasze potrzeby, bo robimy to dla was, to, że chcecie nas oglądać i słuchać, to jest dla nas paliwo, żeby właśnie to robić i będziemy to robić. I właśnie, drugie ogłoszenie to jest kolejny odcinek Pauper Dojo, już za tydzień zapraszam was na kolejny mój odcinek, który poprowadzę i będzie to trening z sensejem i moim gościem będzie ktoś, kto już był tu na kanale, kto do tej pory występował właśnie jako ekspert i uczestniczył w rozmowie, ale stwierdziłem, że tym bardziej przed zbliżającymi się dużymi turniejami trzeba go tu zaprosić i będzie to nie kto inny jak Filip Skóra-Skórnicki, czyli nasz mistrz Polski. Zrobimy trening z sensejem, pogadamy też na pewno o działalności Skóry, który też dużo robi dla community, prowadzi oczywiście Gra Magic Podcast, też kanał, który namiętnie słucham, ale i sam streamuje, tworzy różne inne treści, więc trochę o tym porozmawiamy i na pewno zagramy wróżkami, myślę, czyli deckiem, z którego Skóra jest znany. Zobaczycie, jak to jest, dlaczego ten deck jest taki dobry w rękach dobrego gracza, więc serdecznie was zapraszam za tydzień o 21:00. Widzimy się w Pauper Dojo. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.